Ja wychowałem się w środowisku bardzo interesującym. Mianowicie w środowisku, które reprezentował między innymi mój ojciec, znaczy w Polskiej Partii Socjalistycznej. Mój ojciec był więźniem 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej strasznie dawno, w 1901-1902 roku. Potem miał być skazany do wiatki na 5 lat, ale uciekł wtedy do Galicji. Pracował tam w Borysławiu w fabryce nafty, a w 1905 roku wrócił. Potem po małżeństwie w 1910 roku z moją mamą, Janiną Durko, wyjechał do Krakowa, następnie do Wiednia, potem wrócił do Warszawy, ale już chyba legalnie, i mieszkał w Puławach, pracował w Instytucie Agronomicznym i ten Instytut Agronomiczny został skierowany pod Kijów, do Charkowa. Tak, do Charkowa. No i on był właściwie w dużym stopniu działaczem oświatowym. Znaczy jemu zależało na tym, żeby robotnicy, którzy nie mieli wtedy ani czytać, ani pisać i byli nieprawdopodobnie wyskiwani, jak mój ojciec opowiadał taki przypadek, że piekarze mieli prawo wychodzić, to się nie chce wierzyć, 2 razy do roku do domu. Spali 8 godzin, w łóżku było stale ciepłe, bo to na 3 zmiany pracowali. Potem pracowali 8 godzin, czyli nie, gdzie tam 8 godzin, 12 godzin, 12 godzin, 12 godzin. No więc warunki, krótko mówiąc, takie były, że był nieprawdopodobny wyzysk. Cel mego ojca był, żeby uświadomić robotników, a żeby oni zaczęli czytać, przeciwstawiać się temu nieprawdopodobnie wyzyskowi, walkę o 8 godzin dzień pracy. Właściwie jeżeli chodzi o atmosferę i klimat, to się w tym klimacie wychowałem. Dosyć rzeczą jest interesującą, że mój ojciec, to znajduje się zresztą u mnie jako jedyny dokument, to jest, proszę pani, statut Stowarzyszenia Nasz Dom. To był statut, który był niezbędny do tego, żeby go przygotować i przygotowały go 3 osoby. Henryk Goldschmidt, Janusz Korczak, który okazał się był w wielkiej przyjaźni z moim ojcem. Potem drugą osobą była Krachelska, Filipowiczowa, ta, która rzuciła bombę na Skałona w 1906 roku. No i trzecią osobą był Jan Durko. I te 3 osoby podpisały, ponieważ władze wiedziały, że taka instytucja istnieje, opieka nad sierotami z I wojny światowej, że taka instytucja istnieje, to wobec tego zażądały statutu. Mój ojciec opracował ten statut i podpisały się te 3 osoby. Ale wtedy jeszcze podpisał się ten Henryk Goldschmidt. Zamieszkał Krochmalne, pamiętam. Pani Filipowiczowa mieszkała na Chopina, a mój ojciec mieszkał na Czarniakowskiej. Ona była potem jedną z założycielek tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, prawda? Tak. Ona przed wojną na Królewskiej ulicy redagowała takie pismo bardzo ekskluzywne, Arkady. A potem właśnie była tą osobą, która pracowała intensywnie w Radzie Pomocy Żydom w czasie okupacji. A czy w okresie, kiedy ona zakładała ten tymczasowy komitet, również kontaktowali się z nią Państwo? Byli Państwo w jakiej współpracy? Znaczy, mój ojciec z nią blisko współpracował. No ja z nią miałem 2 kontakty osobiste. Znaczy, jeżeli mogę wybiec daleko w przyszłość w stosunku do tego, o czym będziemy mówili, to mianowicie pracowałem tuż po wojnie w takiej pracowni, która się nazywała Biuro Odbudowy Stolicy
I wtedy myśmy doszli do wniosku, że dobrze by było założyć pismo. I tym redaktorem była pani Filipowiczowa. Natomiast ja, co prawda nie byłem w redakcji, Filipczak był wtedy drugą osobą, która była w redakcji, ale brał udział w tym piśmie, które wydane zostały za się 3 czy 4 numery, a potem przemianowało się w Stolicę, która wychodziła od 1989 roku. A drugi wypadek z panią Filipowiczową to był dosyć interesujący dla mnie, kiedy już byłem dyrektorem Muzeum Historycznego, a tutaj muszę powiedzieć, że byłem dyrektorem najdłużej na świecie od 1951 roku do 2003 roku. I któregoś dnia zadzwoniła do mnie pani Filipowa, że chciała się ze mną widzieć i w pewnym momencie otwierają się drzwi do mojego gabinetu w muzeum, wchodzi pani Filipowiczowa, jakaś ta babinka, taka starsza spojrzona i niech teraz pani mnie powie, kto to napisał Ala Machota? No i abecadło. Żona... Falski. A nie, Falski. Leon Falski, wchodzi drugi Leon Falski, a trzecia, co się okazało? Żona Gorkiego. Dlaczego? Dlatego, że u mnie były zebrane przeze mnie pamiątki po Sępołowskiej. I Sępołowska przed wojną pracowała w takim komitecie opieki nad więźniami politycznymi i odpowiednikiem jej w Rosji była żona Gorkiego. I wobec tego chciała się po prostu pokłonić pamiątką, a ponieważ ja sporo zebrałem pamiątek, między innymi taki był, pamiętam, fotel, który znajduje się zresztą w muzeum, który składał się z 2 części, bardzo miękki fotelik był, ale potem była taka skrytka, gdzie przechowana była bibuła. Ona mieszkała na ulicy Smolnej po wojnie. Mój ojciec ją odwiedzał często, także był przyjaźny z nią. I stąd właśnie wiem, bo kiedyś to były nawet taka historia, że tam mieszkanie było stale pod obserwacją. I wobec tego kiedyś mój ojciec szedł i widział, że jakiś tajniak obserwuje mojego ojca, że wchodził. I w pewnym momencie ojciec się schylił tak, że to na drugim piętrze to było. I w tym momencie ten tajniak uderzył głową w ten i uciekł. No i na tym się skończyło. Więc z tego były moje kontakty z Filipowiczową. Więc klimat to był taki, w którym ja się wychowałem. I teraz tak. A chciałabym jeszcze zapytać o Janusza Korczaka. Czy pan osobiście się z nim spotykał? Pani, ja jego osobiście nie znałem, byłem małym chłopcem wtedy. Natomiast mój ojciec podsuwał mi rozmaite książki Korczaka i między innymi Król Maciuś I była taka książka, którą mi dał. Tak, ale nie wiedziałem dlaczego tak stara się, żeby ja te książki czytał Korczaka. A to wynikało, potem zorientowałem się, że to miało swój głębszy sens. Także osobiście nie znam. Krótko mówiąc, klimat tolerancji i nieuznawanie czegoś podobnego, że ktoś jest innej rasy, czy innego wyznania, czy coś w tym rodzaju. Także z tym się zetknąłem w sposób dosyć bolesny na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie odbyłem studia z historii i te studia były między 1934 a 1938 roku. I co się okazało? Że wtedy szalał ONR, falanga, nacjonaliści i uniwersytet wcale był zamknięty. Ja pamiętam, że na przykład egzaminy niektóre, na przykład z nauk pomocniczych historii składałem u profesora Stanisława Kętrzyńskiego w jego prywatnym mieszkaniu. I także to był klimat, który był dla mnie o tyle okrutny, że bezpośrednio spotykałem się z biciem Żydów w dosłownym tego znaczeniu. Kiedyś pamiętam, że
Ja nie wiem, skąd ci ONR-owcy, ci nacjonaliści polscy mieli takie laski, ale nie to, że to była laska taka gruba, ale w tej lasce był żyletka wstawiona. I bez względu na to, czy była dziewczyna, czy chłopiec, którzy szli na uniwersytet, tą laską walili, przewracali, niszczyli ubranie. I pamiętam taką... Ranili też na pewno. Tak, i pamiętam takie wydarzenie. Mianowicie byłem kiedyś w bibliotece uniwersyteckiej w dziale, była taka kartoteka wtedy, gdzie poszukiwałem książek do swojej pracy magisterskiej i w pewnym momencie usłyszałem, że drzwi do biblioteki, która znajduje się w tej chwili w środku tam przed Pałacem Kazimierzowskim, właśnie zamknął drzwi, a tam była czytelnia na górze. No i, a tam było trochę, powiedzmy to, obywateli Polski pochodzenia żydowskiego. I spędzili nas wszystkich do piwnicy i mnie z nimi razem. No i oni się tak na mnie przyglądali, a czekaliśmy tam z godzinę, aż ta banda się rozpędziła. Także właściwie, proszę pani, to jest klimat, który dla mnie był nieprawdopodobny. Tak? Natomiast ja miałem przyjaciół wśród obywateli polskich, nazywamy to pochodzenia żydowskiego. Mianowicie wśród nich był największym moim przyjacielem przed wojną Aleksander Węgierko, bratanek Węgierki, Aleksandra, wielkiego reżysera i aktora, na którego chodziłem sztuki do Teatru Polskiego. I nasza przyjaźń zaczęła się gdzieś wcześniej, bo w 1931 roku pamiętam, żeśmy pojechali statkiem z Warszawy do Gdańska. Śniło jeszcze się o Hitlerze, chodziliśmy po Gdańsku, zwiedzaliśmy i pamiętam, że klimat tego Gdańska mi, zapach cygar przypomina mi Wenecję zupełnie. I potem żeśmy wspólnie kupili sobie kajak, żaglówkę taką z mieczem, miał grot, fok, żagiel i odbyliśmy masę podróży. Między innymi po terenach już dzisiaj nie naszych, ale między innymi od Krzemieńca, Ikwą, Styrem, przez Polesie, jedynie co w tej chwili pozostało w mojej pamięci, ale tylko w mojej pamięci, to jest przecudowna przyroda tego kraju, cudowna rzeka Styr. Potem pamiętam, dopłynęliśmy do Pińska, z Pińska Szczarą, Niemen, nie, Jasiołdo jeszcze, Jasiołdo, kanał Wiejskiego, Szczara, Niemen, Boże drogie, kanał Augustowski, Biebrza, Narew, aż do Gdańska. To była taka wtedy konkurs jakby ogłoszony z wody na wodę, to się nazywało. I myśmy dostali wtedy drugą nagrodę, powinniśmy dostać pierwszą, bo tam 2000 kilometrów żeśmy przepłynęli. Potem żeśmy popłynęli następnie na Wileńszczyznę, a z granicy litewsko-łotewskiej, tam to się nazywało pod Dyneburgiem, takie miasteczko, przystanek był. I myśmy tam ten kajak swój wyciągnęli, płynęliśmy od Ryświacy z kolei. Nie będę wymieniał tych rzek, bo do tego aż przepłynęliśmy do Wilna. No i tak to wyglądało. Potem jeszcze o tym będę mówił. A gdzie się poznaliście? Czy to było już na studiach, czy tak, jeszcze więc wcześniej? to jest rzecz interesująca, może ja powiem, dlatego że o tym nikt nie wie. Mianowicie, ja byłem zaprzyjaźniony z tą rodziną Węgierką. Mianowicie, chcę jednej rzeczy powiedzieć, o której naprawdę nikt nie wie. Mianowicie o ojcu, który się nazywał Jakub Ryszard Węgierko, urodzony 26 lutego 1889 roku, kapitan rezerwy, a jego żona nazywała Simona Piwowarów. I oni ukończyli lekarze, byli oboje, ona była okulistką, natomiast on pierwszy sprowadził insulinę do Polski
i stąd stał się sławnym lekarzem. Ale studia swoje ukończyli w Bernie, w Szwajcarii. Następnie przenieśli się do Uniwersytetu Kijowskiego, gdzie Ryszard Węgierko otrzymał tytuł, dyplom lekarza w 1914 roku, a potem znaleźli się w Warszawie. On był w 1923 roku był asystentem pierwszej kliniki wewnętrznej Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszkali na Mazowieckiej, gdzie odwiedzałem 3, mieszkanie 17, ale to było chyba nie ich mieszkanie, to było bardzo bogate mieszkanie ich rodziny. Oni się przenieśli potem na Mokotowską. On był w 1938 roku, otrzymał tytuł docenta, potem profesora, był ordynatorem szpitala świętego Stanisława w Warszawie. Natomiast mój przyjaciel Aleksander Węgierko, to o tym nikt nie wie, urodził się 24 sierpnia 1915 roku. O niej jeszcze będzie mowa. Niekiedy zapytali, bo tam przychodziłem często do ich na kolację, czy była kuchnia koszerna. Nie, nic podobnego. Normalna kolacja była i była przyjemna rozmowa. To było mieszkanie tutaj na Mokotowskiej, które składało się po prawej stronie, pamiętam, był jego gabinet, po lewej stronie była poczekalnia, po prawej stronie był gabinet, gdzie on przyjmował, potem po środku był pokój taki, jadalnia nazwijmy to, potem po prawej stronie następny pokój to była matki jego, a na końcu był jego pokój Olka. Olek to był. Tak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o czasy przedwojenne, które były dla mnie niesłychanie smutne, dlatego że ta fala nacjonalizmu, która wezbrała wtedy, ona znowuż tutaj zaprezentowała się 11 listopada zeszłego roku, gdzie nacjonaliści znowuż tutaj przypominają o swoim istnieniu, co jest dla mnie rzeczą niesłychanie groźną, dlatego że ta fala, która w tej chwili obejmuje głównie głupią młodzież, ona tempo nie rozumieją tego wszystkiego, jakie są skutki. Demokracja jest rzeczą bardzo chwiejną. Zawsze, proszę pani, może się skończyć z tym, co się skończyło w ościennych krajach. Tak to wyglądają sprawy. W pańskich wywiadach pojawia się też wątek getta ławkowego, który pan widział, tak, którego pan doświadczył. Proszę pani, no to jest sprawa dosyć dla mnie też taka, powiedziałbym, wstrząsająca. Nie pan się wyobrazi, że to getto ławkowe wyglądało w ten sposób, bo ja chodziłem na wykłady profesora Kotarbińskiego i to była taka duża sala, gdzie chyba 1/3 poprzez ławki te były taka białą farbą przeciągnięte tutaj. I to byli dla Żydów, tu dla Arianów, a Arian, tak? Aryjczyków. Nie, żartuję. Oczywiście, tak. Aryjczyków. Proszę pani, żarty, ale nie mówmy żart. Nie żartujmy sobie. To teraz tak wyglądała. Dam pani przykład tego jednego wydarzenia, mianowicie profesor Kotarbiński nigdy nie usiadł. Zawsze stał 3 kwadranse, 15 minut przerwy, potem 3 kwadranse, 15 i dwugodzinny wykład był. Profesor Tadeusza Kotarbińskiego. Żydzi nigdy nie siadali, tylko stali i notowali, pod ścianą po prostu stali i sobie notowali, co mówi profesor. Natomiast myśmy ostentacyjnie siadali sobie na ławkach tych właśnie zademonstrować, które były dla Żydów polskich. No i pamiętam taką historię. Ja chodziłem do gimnazjum Zamojskiego.
9 lat i tam zrobiłem maturę, ale tam było trochę jędeków. Tam był między innymi Bolesław Piasecki chodził na 2 lata przedtem do szkoły, chociaż tam byli bardzo wybitni też uczeni, którzy są dumą tej szkoły. No i proszę pani, w pewnym momencie wpadła taka bojówka, znowu sztendecka i wśród jest, że patrzę, był nie z mojej klasy, ale znał mnie. Wycofali się wszyscy. Także, proszę pani, to była po prostu jeden przykład. Tak to wyglądało. No i dlatego składałem egzaminy, jak powiedziałem, u prywatnych mieszkaniach. Dałem przykład profesora wielkiego uczonego Stanisława Kęczyńskiego, który miał zresztą przepiękne mieszkanie, zajmował na rogu Mazowieckiej i Traugutta, bo był przedtem posłem nadzwyczajnym w Hadze i stąd zdaje się jego pozycja była zresztą z oknem wychodzącym na plac Małowskiego. Tak to wiadomo. A gdzie pan mieszkał? Gdzie państwo mieszkaliście? Na Żoliborzu. Na Krasińskiego 16, trzecia kolonia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I z kim pan tam mieszkał? Moja matka już nie żyła, umarła w 27 roku. Ojciec się drugi raz ożenił. Zresztą bardzo zacną, poczciwą kobietą, która dużo otaczała mnie i siostrę, moją starszą, opieką. Zresztą moja siostra zesłana została na Syberię potem. Natomiast mieszkaliśmy na Krasińskiego 16. Tam obok nas mieszkał Adam Pruchlik. Pamiętam jego dobrze, ponieważ z mego okna, tam było tak, moje okno było tu, a to była taka enklawa, jakby tak się kończyła ta trzecia kolonia przy ulicy Zuzina. I z tego okna on też mieszkał w tym samym piętrze, co ja trzecim. Ja go widziałem, jak tam pisze, pracował. Potem przeniósł się na Krasińskiego 18 na parter, nie wiem, może ze względu na serce, bo niebawem umarł. Adam Pruchnik, znany, wybitny historyk, pierwsze 15-lecie Polski niepodległej napisał tuż po tym, chyba w 28 czy 9 roku, na świeżo. Także to byłem na jego pogrzebie nawet, pamiętam dzisiaj, w czasie to było już w czasie okupacji. Spoczywa na cmentarzu ewangelickim. A proszę opowiedzieć o swojej siostrze. Czy wspominał pan, że ona została zesłana? Tak, no jeżeli panią interesuje tę sprawę, to ona miała na imię Mirosława, urodzona w 1910 roku i ona pracowała, skończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Po skończeniu prawa pracowała w zakładzie emerytalnym na krakowskim Przedmieściu i otrzymała polecenie, ta cała firma, w której ona pracowała, ewakuacji do Lwowa. I we wtorek, to pamiętam, był 5 września 1939 roku, o godzinie tam 7 czy 8, o tyle pamiętam, że wtedy było bombardowanie na Dworcu Wschodnim, się bałem, czy na mnie nie spotka to. Pojechała do Lwowa. Z Lwowa pojechała do Mikuliczyna, do mojej siostry ciotecznej, ponieważ ona wyszła za mąż za leśniczego Sobocińskiego, który był obrońcą Lwowa i tam nawet stracił oko. I wiedział o tym, że bolszewicy jak przyjdą, to natychmiast jego co najmniej rozstrzelają, bo zesłają na Syberię, wyjechał do Rumunii. Natomiast moja siostra z tą właśnie Ireną Ginter Sobocińską, która miała 2 dzieci małych, chyba 5 czy 7 lat,
w pewnym momencie, to było w marcu 40 roku, została wywieziona cała ta rodzina, ta moja siostra, te moje małe dzieci, ta właśnie ciostrzenima rodzina, ta pani Sobocińska, na Syberię do Kazachstanu. I tam siedziała chyba przez 2 lata i wykazała nieprawdopodobną energię i siłę, że tak powiem, ducha. Po pewnym momencie pomyślała, że już dłużej na tej Syberii nie wytrzyma i przez jakieś pustkowie, mówiła mi, że na tym jakiejś kompletnym pustkowiu były co pewien znak stawiane takie kije. I po tych kijach było wiadomo, gdzie się można dostać do pociągu. No i ona wsiadła w pociąg, ale oczywiście do biletów żadnych nie było, bo to sobie wojsko syberyjskie wracało, szło wtedy na front pod Moskwę. No i ona trafiła wtedy do Kujbyszewa. W Kujbyszewie była nasza ambasada, w której wtedy był taki profesor Kot, znany jako autor podręczniku dotyczący chyba spraw wychowawczych. No i ponieważ nazwisko znane było mego ojca tam w Kujbyszewie, to ona była jako maszynistka. Pracowała i z armii anderska przeniosła się na Bliski Wschód. No i potem stopniowo Iran, Irak, Palestyna, gdzie poznała Bronieckiego, zresztą zabawna historia, bo tam napisane było w niektórych restauracjach panu Bronieckiemu wstęp zbroniony ze względu na alkohol. Jak on się upił, to wtedy szalał. No i potem tam poznała swego męża, Modrzewskiego, który z kolei mieszkał w Londynie, natomiast został przez władze polskie, czy nie wiem, czy londyńskie, skierowany na Bliski Wschód jako przedstawiciel Czerwonego Krzyża, żeby brać tych, którzy z armią Andersa się przedostali. No i wtedy ona opowiadała, że tam niektórzy byli w stanie strasznym, umierali, ślepota i tak dalej, głód, ale dużo przeżyło i to byli, potem jak wrócili do sił, to z armią Andersa szli przez całą Afrykę Północną, aż do Włoch, do Italii. No to są inne sprawy. Natomiast moja siostra z Modrzewskim wróciła do Polski. Tak to wyglądało. No dobrze, to myślę, że teraz przejdziemy do czasów okupacji. Czy pamięta Pan szczególną atmosferę w domu w chwili, gdy wybuchła wojna? Proszę Pani, wojna wybuchła w piątek, 1 września. No i mniej więcej powtórzyła się ta sprawa, którą przypomniałem sobie, kiedy powiedział mój ojciec, jak wybuchła I wojna światowa za parę miesięcy. Belepok się skończyła wtedy. Ale jeszcze trwała o tej porze, jak rozmawiamy przed 100 laty. No i wtedy powiedział, skończyła się moja młodość. Ja pomyślałem, że moja młodość się skończyła. Zaczęła się inna epoka, zaczęły się zupełnie inne czasy. No i ten wrzesień to był koszmarny, dlatego że bez przerwy bombardowanie i to były te samoloty pikowały, leciały, rzucały bomby. Znaczy, bo co prawda mało, nawet stosunkowo najgorzej to wyglądało w Śródmieście. No i tak to trwało do 27 mniej więcej sierpnia, no aż prezydent Września? Proszę? Września? Września, aż prezydent, jak ja powiedziałem, września,
nasz prezydent Starzyński. Nie było wody, nie było światła, nie było kanalizacji, nie było światła, podstawowych rzeczy nie było. Chleba, jedzenia nie było. No, trzeba się było poddać. Tak to wyglądało. No i teraz, jeżeli chodzi o moją pracę w czasie okupacji. Otóż ja krótko bardzo pracowałem społecznie, oczywiście w Społecznym Komitecie Samopomocy Społecznej na Placu Inwalidów, takim domu oficerskim, gdzie zajmowałem się opieką nad pogorzyskami, to znaczy ludźmi, którzy stracili domy, pogorzycy. No i to trwało stosunkowo krótko, dlatego że już w 1940 roku, gdzieś chyba na jesieni, ponieważ mój ojciec był bardzo bliski w stosunkach z zarządem głównym, przyjaźni był członkami zarządu głównego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie myśmy mieszkali właśnie, to zwrócił się do Stanisława Towińskiego, który był dyrektorem Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego, czy nie mógł ja tam pracować. No i się zgodził oczywiście i tam pracowałem, zacząłem pracę jako sekretarz tego zarządu. No i rzecz polegała na tym, że przez całą wojnę okupacji moimi bezpośrednimi szefami byli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Stanisław Szwalbe, który był prezesem Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego, Syrkusz Szymon, wybitny architekt, po wojnie profesor Politechniki Warszawskiej, potem jego żona Syrkusowa Helena, ale jaka była kolejność, bo zanim dojdę do Syrkusów, to poświęcę pewną sprawę Społecznemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu. Kiedyś zrobiłem sobie takie zestawienie tutaj dla własnego użytku, mianowicie Żoliborz Zagłębie Inteligencji w Warszawie. I co się okazało, że tam bardzo dużo i ciekawych mieszkało właśnie Żydów polskich, albo Żydów polskich, albo Polaków polskich pochodzenia żydowskiego. Na przykład Maria Balsigerowa, Leon, pracownik naukowy i społeczny, potem Bigeleisen Leon, profesor wolnej wszechnicy polskiej, Durasz Teodor, o którym jeszcze będę mówił, bo miałem z nim przygodę, adwokat, obrońca więźniów politycznych, potem ten wielki dyplomata i publicysta Gross Wiktor, no, znany mi, którym bardzo potem po wojnie nawet współpracowałem, Julian Hochfeld, Juryś Roman, kogo tam jeszcze znalazłem, Lipkin Lubodzieccy, no właśnie. I to byli wszyscy pracownicy Społecznego Przedsiębiorstwa? Nie, oni mieszkali na Żoliborzu. Ja tylko mówię o tym Stanisław, matematyk, Szulkier-Wicha, kogo tam jeszcze, Zbigniew Konopka, mój profesor, u którego składałem egzamin z historii starożytnej, który w czasie w roku 1920 brał udział, zresztą w czasie I wojny światowej był w Wojsku Polskim, a był oznaczony Virtuti Militari. Zbigniew Konopka, wielki uczony, filologia klasyczna. I zabawna historia, ale do dzisiejszego dnia pamiętam, jak składał niego, długo męczył, godzinę, a teraz powiadam, a teraz proszę mi powiedzieć, gdzie jest Nowa Kartagina? Ja bezbędnie pokazałem w Hiszpanii, o tu jest Nowa Kartagina, a nie w Hiszpanii. Ale to tak po prostu ciekawostka. No więc teraz, jeżeli chodzi o tą pracę moją w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym. Więc na terenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkało sporo inteligencji żydowskiej. Ja pamiętam na przykład, to była interesująca rzecz,
nigdy Gestapo nigdy nie wsiąkło w to środowisko nasze, ono było całkowicie zamknięte. Ale były aresztowania, na przykład pamiętam doskonale, jak na czwartej kolonii, nawet wiem, w którym mieszkaniu mieszkała Balsygierowa, którą aresztowano. Dlaczego to jest interesująca mnie osoba? Dlatego, że ona była tłumaczką, była pisywała do jedności, rodnicy do naprzód, do przećwitu. Potem aresztowany za zasadę matematyk, wielki, wybitny Sachs. Ale to były sporadyczne wypadki. Natomiast jeżeli chodzi o społeczne przedsiębiorstwo budowlane, to tam, to się nie chce wierzyć, ale pracowało sporo właśnie Żydów polskich. Między innymi zaprzyjaźniona ze mną Maria Ascher, potem po wojnie mieszkała tutaj razem z Konem w takim dużym mieszkaniu na Koszykowej. Odwiedzałem ją z moją żoną Zofia Pilz, którą odwiedziłem. Potem mieszkała po wojnie, przeniosła się do Szwecji, odwiedziłem ją w Sztokholmie, gdzie pracowała w archiwum socjaldemokracji tamtejszej. Potem to byli pracownicy etatowi. Artur Bardach, wtedy się nazywa Pawłowicz, który był tłumaczem z niemieckiego, Sobociński, Tomasik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stefan Kurowski, warszawski prawnik, działacz ruchu robotniczego, adwokat warszawski, obrońca więźniów politycznych. Po wojnie był przewodniczącym polskiej delegacji na proces zbrodniarzy w Norymberdze. Więc to byli pracownicy etatowi, to się nie chce wierzyć, gdzie oni mieszkali, to diabli wiedzą, nikt się nie pyta wtedy o to, ale w każdym razie sam fakt, że to nie wszystkie nazwiska, bo tam cały szereg, jak nie mówię o Syrkusach, którzy też przecież byli obywatelami polskimi pochodzenia żydowskiego. Ale czy oni funkcjonowali na fałszywych papierach? Nie. A Mascher tak. Zofia Pilz tak, na pewno. Bardach nie. Natomiast tamci nie pamiętam. Kurowskie nie pamiętam. Tego. No, to różnie było. Na przykład Mariasza miała okropny wygląd. To się mówi, wie pan dzisiaj, co to znaczy okropny wygląd. I teraz niedawno sobie pomyślałem, że ona lubiła ze mną chodzić na spacery. A myślę, że dlaczego tak lubimy? Żeśmy byli wielkie przyjaźnie. Po prostu miała tak okropny wygląd, że chodziła ze mną, bo pomyślała, że może to tam łatwiej nam będzie spacerować. A pan nie bał się z nią chodzić na spacery? Nie bał się pan z nią chodzić na spacery? Nie przyszło mi do głowy. To było zupełnie, jak pani powiedziałam, to była enklawa, to było środowisko zupełnie. Nie przyszło mi do głowy nawet skorzystać. Ale byli państwo wszyscy świadomi. No jak to? No oczywiście, że byli świadomi. Ryzyka. Wszyscy byli świadomi, kto jest kto. No doskonale, ale to w ogóle, no proszę pani, to mniej więcej tak jak ja z panią rozmawiam, prawda? Co to mnie obchodzi, jakiego pani jest wyznania. Także to była sprawa taka, więc ja rozpocząłem pracę właśnie w tym środowisku, a potem, jak mego ojca aresztowali 11 listopada 1942 roku przez Gestapo i na Majdanku siedział, tam zmarł, po prostu zginął w lutym 1943 roku, to Gliński doszedł do wniosku, że może lepiej, żeby ja się tak nie afiszował swoją osobą w tym. No i zaproponował mi pracę w pracowni architektoniczno-urbanistycznej, którą prowadził Szymon Syrkus. No i ja się z nim wtedy zaprzyjaźniłem, żeśmy rozmawiali o różnych sprawach, ponieważ zwrócił uwagę, że interesuje się architekturą. On był do dzisiejszego dnia, zachowały się zresztą i domy, które on projektował razem z swoją
żoną Heleną, to pamiętam, że on mi kiedyś powiedział, wie pan co, niech pan przeczyta taką książkę Plastiku Trau. Ja nie pamiętam nawet tego autora. I tylko jedną rzecz pamiętam, że 22 czerwca 1941 roku, piękną, słoneczną, pogodne dzień, poszedłem sobie na Bielany, oparłem się o drzewo i tą książkę czytałem, ale słyszałem jakiś dziwny szum, tylko przychodzę do domu, okazuje się co? Wojska hitlerowskie runęły na Związek Radziecki. Tak się rozpoczęła taka. No i potem niestety aresztowano Szymona Syrkusa. Także kontakty z nim zostały pewien czas zerwane, znalazł się z Oświęcimiu, ale przeżył. Oświęcił, natomiast na jego zaczęła kierować tym pracownię architektoniczno-urbanistyczną żona Syrkusa, Helena. Do samego końca wydawali. I pamiętam taką świetną historię. Oni przed wojną redagowali takie pismo Prezes i byli pod wpływem takiego wybitnego architekta francuskiego Corbusiera. No i przy mnie była taka rozmowa, kiedy wzięła telefon i zadzwoniła do Paryża, mówi, słuchaj, Szymon żyje. No, Szymon przyjechał. Potem już mały miałem kontakty. Kiedyś pamiętam los w samolocie, jechałem do Sztokholmu i jechała też Helena Syrkusowa. Także wracając teraz do mego środowiska. Mianowicie sprawa wyglądała w ten sposób, że do mojej żony zwrócił się, a może jeszcze ciekawą rzecz powiem, zwracając się jeszcze do pracowni architektoniczno-urbanistycznej, to tam pracował Karol Leon Teplitz, no i ten właśnie Marciniak. I ten właśnie Marciniak zwrócił się do mojej żony, ona się nie nazywa Marciniak, że czy nie mógłby zamieszkać jego kuzyn Józef Gronka w naszym mieszkaniu. No i oczywiście myśmy się na to zgodzili. Natomiast potem się, teraz nawet niedawno, jakieś 10 lat temu dowiedziałem się, że ten Marciniak Leon nazywał się Folman Wolf. Natomiast Gronka był Szpiro, prawdziwe nazwisko było Szpiro. On nawet tutaj podał, że moje obecne imię jest Józef Gronka, to ja mu wystawiłem kartę na to nazwisko, ale przedtem napisałem Jakub Herr Szpiro. No i oczywiście, jak on wspomina tutaj w swojej relacji, zamieszkał w naszym mieszkaniu. I od początku wiedzieli Państwo, że on jest Żydem? Roku. Co? Od początku wiedzieli Państwo, że tak, on jest Żydem? No, tak, oczywiście. No, a skąd Pan zdobył tę kartę dla niego? A, proszę Pani, to była skomplikowana sprawa. To pamiętam, że to było poprzez kontakty jakieś, już dzisiaj nie pamiętam, tylko pamiętam ulicę. To było na dzisiejszej Alei Niepodległości. Tam się brało taką wypełnioną czystą kartę, potem się zanosiło to, gdzie to było? Wie Pani, trudno mi w tej chwili powiedzieć. W każdym razie ta karta była sfałszowana, ona gdzieś była, pamiętam, że odebrałem ją na placu Narutowicza. To był jedyny wypadek zresztą tylko, a inni to nie wiem, jak oni sobie dawali radę. No więc teraz kilka słów o Gronce. On pochodził z Radomska i bardzo ciekawa historia. On zresztą opisuje w swojej relacji dosyć dokładnie, jak ta sprawa wyglądała. Dlaczego Nocana? Dlatego, że on pracował w fabryce, która należała do jego ojca, jakieś zakłady były i tam spał.
I kiedy się obudził rano, to okazało się, że już nie ma getta, nie ma ojca, nie ma matki, nie ma siostry jego. Natomiast tak się złożyło, że to się szczęście jakieś nieprawdopodobnie, że tak, ocalała jego siostra, która była w partyzance z jakimś, nie wiem kto to był ten drugi, których nie znałem, ale w Austrii. I potem po wojnie ocalała, mieszkała w Lublianie. I pamiętam tylko, że przysłała kartkę do tego brata Józefa Gronki, gdzie napisała zamiast jesteśmy, sąśmy. To tkwiło w pamięci, sośmy, coś tam, aluzja, że w partyzance jest. Potem ocalał brat, który był chyba dentystką. Ocalał kto tam jeszcze? Felix Tych. 10 lat to był brat rodzony Józefa Gronki. I Felix Tych był wybitny profesorem, o nim nie trzeba mówić, autor kilkudziesięciu dzieł, gdzie przez 10 lat był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Gimnastycznego. Ja zresztą byłem przez wiele lat również od 1968 roku, począwszy, to nie jest przypadek, do 90 roku członkiem Rady Muzealnej, tam w Żydowskim Instytucie Historycznym. Otóż ta cała rodzina ocalała i pamiętam, że opowiadał mi ten Gronka, że kiedyś pojechał do Zawiercia, bo tam w Zawierciu mieszkała jego siostra z mężem i z dziećmi. I dowiedział się, niestety, wywiezieni zostali przez hitlerowców i zamordowani po prostu. A czy Felix Tych w czasie okupacji u państwa bywał? Odwiedzał brata? Tak. Felix Tych? A tak, zabawne. On nawet do skandalaców niedawno u mnie był. I tutaj żona, bo przypomniałem jemu, doskonale go pamiętam. On mieszkał w Falenicy. Nie pamiętam tej rodziny, ale bardzo postępowa też była. On się urodził w 1900, zaraz chwileczkę, 1930, 29 roku dokładnie. Urodził się w 29 roku. Więc ile on miał lat? Bo on przychodził w 42, 43 roku. Z taką miał torebeczkę, z taką grzywką tutaj tego. I pytał się, czy jest Józio? No, chodź, chłopczyku, jest Józio. Teraz ile miał lat? 13 wtedy. Ja mu to przypomniałem teraz. Temu Feliksowi. Także ta cała rodzina jakoś szczęśliwie ocalała. Zresztą ja muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o Feliksa Tycha, to wyjątkowo go cenię. To jest człowiek o wielkiej wiedzy, wielkiej mądrości i rzeczywiście znawca historii, zwłaszcza ruchu robotniczego, ale nie tylko. Także właściwie mam o nim jak najlepszą opinię. No i tak kontakty są do dzisiaj, jak pani widzi. Teraz niedawno właściwie był u mnie z żoną, żeśmy rozmawiali, wspominali stare dzieje, bo on u mnie pracował potem w zakładzie historii partii. Więc teraz tak, jeżeli chodzi o Gronkę, on zamieszkał i wtedy mieszkał pan w którym miejscu dokładnie? Dokładnie nasza na Krakowieckiej 6, mieszkania 42, na parterze, pierwsza klatka na lewo. Natomiast... Czyli przeprowadził się pan z mieszkania na Krasińskiego po drodze, Nie, ja już bym, proszę pani, do wyjaśnienia, dobrze. W 1942 roku odbył się mój ślub z moją żoną Barbarą Pikulińską. I wobec tego przeniosłem się do mieszkania mojej żony.
I w mieszkaniu mojej żony zamieszkał Józio Gronka. Ale trzeba było z czegoś żyć. Wobec tego moja żona przyjmowała kalosze do wulkanizacji. Józio Gronka zajmował się wulkanizacją. Natomiast nie, on czy ktoś tam inny, już nie pamiętam kto. W każdym razie on sprzedał. Nie, on się zajmował wulkanizacją. Z nim potem była taka dosyć nieprzyjemna historia. Mianowicie kiedyś przyszedł do mnie, strasznie zdenerwowany, bo jego szmelcownicy napadli. Nie wiem, zrobił głupstwo. U nas była łazienka. I zamiast pójść do łazienki się wymyślić, to poszedł na Suzina, do takiej ogólnej tej łaźni, nazwijmy to. No i go tam szmelcownicy nakryli, zażądali go od niego pieniędzy, no i musieliśmy mu znaleźć inne mieszkanie. I wobec tego znaleźliśmy jemu mieszkanie na ulicy Senatorskiej w podwórku. Ja nawet nie wiem, co to były jakieś takie magazyny, bo to było coś w rodzaju takiego okręglaka, gdzie były jakieś takie boksy jakby na samochody czy jakieś magazyny. No i byśmy tam jeden boks wynajęli i on tam przyjmował, zajmował się tą wulkanizacją i tymi sprawami, no żebyś miał z czego żyć po prostu. No i wobec tego na jego miejsce zamieszkał też nie wiadomo jak on się nazywał, Leon Rytowski, adwokat, ten aktor. No, ale on mieszkał stosunkowo krótko. Chyba ze 2 czy 3 miesiące. No a potem sprowadziła... A czy to był jakiś państwa znajomy? Co? Czy to był jakiś państwa znajomy? Nie, to był znajomy mego przyjaciela Węgierki. Natomiast ja nie miałem możliwości ulokowania Węgierki, który wtedy wrócił z Białegostoku, bo on był żoną swoją wtedy, bo on współpracował z swoim stryjem w Białymstoku Węgierką. No i wtedy sprowadziła się do nas oto ta pani, która się nazywała, myśmy nazywali ją Ireną, a właściwie ona się nazywała, potem okazało Lauenberg, zamieszkała potem w São Paulo przy Rue Haiti 102. Przysłała nam tutaj swój adres, korespondowała z nim moja żona, ale ona się potem sprowadziła, miała synka małego, chłopczyka, bardzo inteligentnego, miał 5 lat, miał cudowne wyczucie niebezpieczeństwa. No, więc... A czym to wyczucie się objawiało? Czym to wyczucie się objawiało? Czym to wyczucie niebezpieczeństwa tego chłopca? Jakaś strzelanina na przykład była, czy coś, co on wiedział o tym, że coś jest niebezpieczne, jakieś niebezpieczeństwo i wtedy, no ale on doskonale się orientował, co trzeba powiedzieć, co się trzeba powiedzieć. On przychodził do nas, on nie mieszkał u nas, on mieszka ze swoją taką opiekunką w innym mieszkaniu, natomiast często przychodził do swojej mamy. No i to były takie kontakty, które były dosyć żywe. A ta pani Irena również została przez kogoś Ona nie, przysłana? ona była w getcie warszawskim, ale wie pani, ja nawet nie wiem, jaką drogą ona do nas trafiła. Nie mogę sobie przypomnieć. Może moja była żona, ale nie wiem. A państwo z nią rozmawiali o tym, o getcie? Ona coś opowiadała wtedy, gdy się ukrywało państwa? No ja tam, proszę pani, początkowo getto nie było zamknięte, także można było jeździć tramwajem i to pamiętam doskonale, jak przyjeżdżałem tramwajem, to już była ta milicja, czy policja składająca się z młodych mężczyzn żydowskich, którzy tam pilnowali porządku. Potem było getto zamknięte. I napisane było wielkim Solche Sperrgebiet, to znaczy zaraza. Tyfus plamisty. Tak to wyglądało. A jak przejeżdżał pan przez getto, to jaki
Jaki Nie, obraz początkowo, getta widział? nie, no początkowo to było normalny ruch był, dopóki nie zamknęli tego, nie zbudowali tego muru naokoło. Było małe getto, duże getto, tam było przejście przez Chłodną ulicę Górnym przejściem. Natomiast pamiętam, że kiedyś tym orkiem, moim przyjacielem, jechałem tramwajem wzdłuż ulicy, tam, co to było? To była, pamiętam, że tak, tramwaj szedł dosłownie wzdłuż getta, tak, tutaj byłem. Tak spojrzałem, już getta, już nikogo nie było, tylko na jednym, najwyższym piętrze stały otwarte okna, były i kwiatki. Natomiast, nie, to jeszcze getto było, bo szła młodzież, ale pilnowana przez Do niemieckich, pracy. że Niemieccy z pracy wracali widocznie wieczorem. To smętne obrazy były. A powstanie w getcie pan pamięta? Tak, doskonale pamiętam, proszę pani, w tym sensie, że jak pracowałem w pracowni architektoniczno-urbanistycznej, która mieściła się na ulicy Krasińskiego 17, to znaczy to się nazywało wtedy 4. kolonia WSM-u, to ostatnia klatka po lewej stronie od strony ulicy Krasińskiego, na 3. piętrze była ta pracownia. I myśmy kiedyś, pamiętam, stali i z takim moim kolegą, znajomym, który też pracował tam wtedy, Jacek Nowicki, architekt, i pamiętam takie rozmowy z nim, wtedy to była wiosna, cudownie zaczęły kwitły te na placu Henkla drzewa, już nie pamiętam, co to za drzewa były. W każdym razie taki zapach się znosił, a tam daleko, daleko kłębiły się palące się kamienice. Ja na ogół rzadko wychodziłem z Żoliborza, bo nie miałem potrzeby, ale czasami zdarzały się takie przypadki. Natomiast to wspomnienie o tym, że Niemcy, to jest prawda, że Niemcy przed wejściem do tego getta, tam w Placu Krasińskim, zbudowali karuzelę i tam się bawili i tańczyli. I tego, to było prawdą. To było prawdą. To tak było. Także... A pamięta pan jakieś komentarze na temat tej karuzeli wówczas? Czego? Na temat karuzeli. Nie, ja tylko pamiętam, że taka karuzela była, ale to wskazywało na obojętność społeczeństwa. Coś się tam pali, coś się tam dzieje, coś tam ginie, a tu się bawią. Tam na Placu Krasińskim zresztą wykopany wielki taki dół i tam była woda, zbiornik wody. W razie pożaru nie wiem, jaki mieli cel Niemcy, że to zrobili. Może jeszcze o jednej rzeczy. Chciałabym jeszcze zapytać, jak ci żydowscy pracownicy Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego i później tej pracowni, ci pańscy znajomi, jak oni reagowali na powstanie w getcie? Co mówili o nim? Nie było mowy. Nie było na ten temat w ogóle nie było mowy. Proszę pani, zasada w konspiracji była taka: nic nie mówić, nic lepiej nie wiedzieć, nic się nie pytać, na nic nie odpowiadać, milczenie złotem. Nie było na ten temat w ogóle mowy. Ja pamiętam, teraz to był Serkusowa na przykład, nie było mowy z kimkolwiek, żeby na ten temat rozmawiać. Milczenie. A myśli pan, że rozmawiali między sobą o tym? Czy co było? Czy rozmawiali między sobą, bo może... No, na pewno, może między sobą rozmawiali. Może nie. Ja pamiętam, że tam miałem najbliższe stosunki z Marysią Asze, z Zosią Pilc. No to nie było mowy. Proszę pani, najważniejszą było rzeczą przeżycie. Najważniejszą było rzecz przeżycie.
to wyglądało. No, to była moja praca w pracowni architektoniczno-urbanistycznej. Ja tam zajmowałem się głównie zagadnieniami demograficznymi, bo tam Cyrkusowa mi przydzieliła taką pracę, żeby teoretycznie chodziło o to, żeby zastanowić się nad tym, jak takie osiedla by wyglądały na terenie Warszawy. I tak jak warszawska spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie kwitło bardzo bogate życie społeczne. No więc wobec tego ja zajmowałem się tymi sprawami aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. Natomiast jeżeli chodzi, proszę Pani, o rzecz taką interesującą, na którą chcę zwrócić uwagę, że mianowicie 16 października 1942 roku wśród 50 powieszonych znalazł się mój szwagier, Antoni Dobiszewski, którego szkoła jest do dzisiejszego dnia, nawet jest ulica na Woli. Mieszkał na Bielanach przy ulicy Barcickiej, róg Lubomelskiej. To mieszkanie zostało i ten dom został spalony. I tam dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam zamieszkał Olek Aleksander Węgierko z żoną Bronką, która zginęła w czasie Powstania Warszawskiego. Natomiast jeżeli chodzi o losy mego przyjaciela Węgierki i Rytockiego, to godne są najwyższego potępienia. Najmądrzejszy okazał się Gronka, który mówił, że jeżeli mówią Niemcy tak, należy robić odwrotnie. I dlatego on przeżył tego. Natomiast mnie przyrzekł Olek, że w ogóle nie ma mowy, żeby zainteresować się tak zwanym hotelem polskim, który mieści się na ulicy Długiej, tam gdzie Niemcy zwerbowali właśnie Żydów polskich. No i to było w lipcu, w pierwszych dniach lipca, nawet pamiętam dzień, to był poniedziałek, dowiaduję się, że on zdecydował się pójść do hotelu z tym Rytockim, Leonem, nie wiem jak on miał, ten aktorem. No i proszę Pani, pamiętam, że przysłał jej kartkę z Poznania. Jestem zachwycony, doskonale pamiętam takie jedno zdanie. Jestem zachwycony, zdumiony jestem uprzejmością naszych chlebodawców, to znaczy Gestapo. I potem dowiedziałem się, że ten pociąg poszedł do Hamburga, a następnie wrócił do Święcimia. Znalazł się w Oświęcimiu. Potem w 1944 roku, jak była ta straszna zima, gdzie było 30 parę stopni mrozu, pędzili ich na zachód i on umarł w szpitalu, ale amerykańskim, z wyczerpania, z wycieńczenia. O tym literackim Leonie nic nie wiem, wiem tylko, że miał żonę, miał dziecko w getcie, natomiast on też zginął. A dlaczego mimo tych obietnic zdecydował się pójść do hotelu polskiego? No, zagrał wabank, a może się uda rzeczywiście, bo ciągle było w ten sposób. Gestapo zagrało tak w ten sposób, że masę Żydów przysyłało paszporty. I oni powiedzieli, że wszystko jedno, możecie mieć każdy paszport i pojedziecie do miejscowości Witel, gdzieś na granicy, przy granicy szwajcarskiej, czy do Szwajcarii, czy coś. No i bardzo dużo się osób, które uciekło z getta, a które gdzieś się ukrywało, tak jak ten Gronka u mnie, to było przekonanych, że rzeczywiście tak jest. No i między innymi, proszę Pani, było takie wydarzenie. Mianowicie, chcę na dwa wydarzenia zwrócić uwagę. Mianowicie, jeszcze może warto by wspomnieć, jak to było z tą właśnie Ireną. Tutaj mam jej fotografię. Mianowicie, jak ona u nas zamieszkała,
To też trzeba, bo ona musiała z czegoś żyć. Wobec tego żona moja i właśnie Irena zajmowały się wyrobem pantofli letnich. Takie, wie pani, to były takie na podwójnej skórze, takie paski, które kupowały się, takie letnie pantofelki to były. No i to robiano. I gdzieś sprzedawały potem? No tak, on Gronkę sprzedawał to za żelazną bramą. Czyli Gronka miał tak zwany dobry wygląd, że chodził, normalnie funkcjonował, chodził po No wie mieście. pani, to dla mnie nie za bardzo dobry, to źle mówił. Tak między nami mówiąc, nie bardzo zawsze musiałem go poprawiać w pewnych sprawach. No ale chodził jednak za żelazną bramę i tam sprzedawał. Te pantofle sprzedawał. Czyli pani Irena wprowadziła się na jego miejsce do tego mieszkania? Tak, na jego miejsce się sprowadziła. To jest ta kolejność jest taka, że u mnie w istocie rzeczy zamieszkały 3 osoby. To jest legenda, że tam ktoś tam opowiada, że tam 20, coś tam. 20 to może ja znałem te 20 osób, które mówiłem, ale u mnie wszystkie przeżyły. Znaczy Gronka przeżył. W 1968 roku on był, już ożenił się, miał syna i wyjechał do Kanady. Do Kanady. Toronto, tak. On tam jechał. Kanada, Toronto. Podał adres swój. Natomiast jeżeli chodzi o jego żonę, to muszę powiedzieć, bo to była rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Mianowicie tam była taka sprawa, że ja nie pamiętam, jak ona się nazywała. Wiem, że ona potem wyszła za Niedźwieckiego, ale pierwszą żoną to była właśnie ona była żoną tego Marciniaka, tego nazywa Folmana żoną. A on gdzie mieszkał? Oni mieszkali tak samo na Krakowieckiej, tylko mieszkali u takiej, na innej klatce. Ja mówię o tej żonie tego Marciniaka, który zaproponował, żeby zamieszkał na Gronka. Bo on pracował w pracowni architektoniczno-urbanistycznej. Więc teraz była taka historia, że ta, nazwijmy ją Forman, prawda, która potem wyszła po wojnie za Niedźwieckiego, ona się uparła, że ona pójdzie do hotelu polskiego. I była u nas w mieszkaniu i tam się pakowała i tam u tego brata swego, przygotowała się, a miała synka 5-letniego i ten synek strasznie marudził. A to siusia, to nawet klapnęła gdzieś tam, pamiętam. No i prędzej, bo się spóźnimy do hotelu polskiego. No, żeśmy nawet postarali się, ona się uparła, że musi pojechać do hotelu polskiego. No i wobec tego postaraliśmy nawet o dorożkę, bo to wtedy taksówek nie było. No i pojechała. Nie ma. Pojechała, pożegnała się, żeśmy się ucałowali. Po godzinie zapłakana wraca. Co się stało? Gestapo zamknęło ulicę Długą od placu Krasińskiego, nikogo nie wpuszcza. Widzisz, smarkaczu, wszyscy co ty gada. No i zamieszkała potem I to ich ocaliło. No, zamieszkała potem na Bielanach. Pamiętam, żeśmy już robili, żona moja zrobiła awanturę, bo była kuchnia trochę koszana. I moja czyści zwariowała. Przecież tutaj, zanim weszliśmy na klatkę, to czuć to jest. Przestań się tak robić. Na tym byliśmy było. No i dzięki temu ocalała. Pojechała potem do Izraela, tam poznała Niedźwieckiego, potem pojechała z nim do Kanady. No i teraz pytam właśnie Felka, no niestety umarł już. Natomiast ten Gronka też już umarł, już nie żyje.
Także ona ocalała. Ale czyli ona najpierw mieszkała po sąsiedzku z Ona państwem? mieszkała, zawsze mieszkała, ona mieszkała u tych Jankowskich. A kto to byli ci Jankowscy? To byli oni byli nauczycielami w szkole, nauczycielami szkoły, jakiej szkoły, nie pamiętam co oni tam, ale znam ich dosyć dobrze, natomiast co oni wykładali, czy w jakimś gimnazjum byli, oboje. On był nauczycielem i ona nauczycielką, mieszkali na ostatniej klatce, to nie pamiętam, że na Krakowieckiej, jak się wchodziło to do bramy na lewo, to tam właśnie na ostatniej klatce, nie wiem w którym miejscu, w której to było mieszkaniem, tam nigdy nie byłem. Natomiast wiem, że ona przyszła do nas, żeby się pożegnać prawdopodobnie może z tym bratem swoim, Józefem Gronką. No i wtedy właśnie się denerwowała strasznie, że przez tego smarczykaca ocaliła sobie życie. Tak to wyglądało. Natomiast inna sprawa znowuż była, mianowicie ten Olek Węgierko był przez pewien czas w partyzance u Narbuta, taki Ignacy Narbut. No, on był dowódcą partyzanki na Kielecczyźnie, ale krótko był tam gdzieś w lutym. Natomiast zachęcony tym doszedł do wniosku ten, nazwijmy go Wacław Marciniak, że on też pójdzie do partyzantki z Leonem Gronką i z Leonem Rytowskim. No i pamiętam, że była taka, to był chyba koniec lutego, bo w domu nie było światła wtedy, zawsze musiały być zasłonięte okna. Były przy karbidówce, żeśmy zjedli kolację z tym właśnie, nazwijmy go, Marciniakiem i Leonem Rytowskim. Ja powiedziałem przy karbidówce, żeśmy się pożegnali, oni mieli pociąg do jakiejś miejscowości na Kielecczyźnie, potem mieli przejść przez to, załatwiłem za pośrednictwem, to miałem kontakty z taką Ireną Sawicką, która zginęła zresztą w czasie Powstania Warszawskiego. Ona miała kontakt z tym dowódcą partyzantki, Narbutem. No i ja byłem pośrednikiem. Tak, ona była taką łączniczką tak. Polskim a Żydowskim Ruchem Oporu. Ja wobec tego załatwiłem przez tą Irenę Sawicką i mnie ten kontakt z Narbutem. Zresztą Narbut kiedyś u mnie nawet był w mieszkaniu. Przyjechał do Warszawy, ale to nieważne. Natomiast wieczorem pojechali tam, taka jest potem relacja jest tego Leona, Rytowskiego. Mianowicie, ponieważ w naszym mieszkaniu zaczęło się robić ciasno, to myśmy wobec tego musieli z żoną zostawili mieszkanie, to Zyrena tam mieszkała wtedy, a myśmy się przenieśli w ostatnim czasie na Bielany, na ulicy Kasprowicza. I tam, ona mieszkała sama wtedy? Co? Ona została sama w tym mieszkaniu? Nie, z moją teściową. Aha, bo cały czas teściowa z państwem mieszkała. Teściowa mieszkała w kuchni, mieszkali w jednym pokoju, a oni w drugim pokoju. Tak było, to wszystko wyglądało. No tam przewinęła się taka, pamiętam jeszcze dziewczyna z chłopcem, ale krótko nas mieszkała, nawet nie pamiętam imienia, nazwiska. I pamiętam, że kiedyś wpadła w straszny szloch, płacz. Pokazało się, że jej przyjaciółka z całą rodziną została złapana, aresztowana przez gestapo, w jakieś mieszkaniu się ukrywali. No i, ale jej nie pamięta nazwiska, ona krótko u nas mieszkała. Także właśnie dlatego o tym nie wspominam. Natomiast co się okazało? W niedzielę rano mój kuzyn, a właściwie kuzyn mojej żony, myśmy mieszkali na parterze, zapukał do niej, że jest Leon Rytowski. Co to diabła? Ja im pożyczyłem moją kurtkę szkolną, jeszcze taką krótką, pamiętam. O tutaj, nie wiem dlaczego moje się napisane było Janusz Durko. No ja
ta kurtka została, Gestapo ją prawdopodobnie zabrało. Bo była taka sytuacja, że jak relacja Leona Rytowskiego była taka, że oni w nocy przyjechali do jakiejś tam miejscowości, potem znaleźli się w jakiejś wsi, na końcu tej wsi w jakiejś chałupie, spali, żeby doszlusować do Narbuta. I w pewnym momencie okazuje się, że tą wieś otoczyli Niemcy. No i wobec tego to, co mieli na sobie, to wrzucili na siebie. Mieli już karabiny i zaczęli uciekać, to był zagajnik. No, ale żeby dolecieć do zagajnika, trzeba przylecieć było przez pole. No i wtedy Niemcy, otaczając tę wieś, zobaczyli tych biegnących Rytockiego, jeszcze tam kogoś, no i zaczęli strzelać. I w pewnym momencie ten Wacław Marciniak, ten Folman, dostał kulę w nogę i padł. A od niego leciał Leon Rytocki. I on krzyknął: weź karabin, bo szkoda. I zginął. Marciniak zginął. Mąż właśnie tej. Natomiast Rytocki ocalał, opowiedział mi tę całą historię. No i w lipcu, jak powiadam, na początku lipca razem z Olkiem wyjechali do hotelu polskiego. Tak to wyglądały te sprawy. Proszę pani, teraz jest taka sprawa. Dobrze, a ja chciałabym jeszcze zapytać o teściową, ponieważ o teściową, tak, z którą państwo mieszkali, bo... myśmy razem mieszkali, tak. Wszyscy, tak. I o pańską żonę też, jak one się ustosunkowywały do tej pomocy, której państwo udzielali? Czy to było wszystko oczywiste, czy one wykazywały... Znaczy, jeżeli chodzi o moją żonę, no to przecież ona była pośrednikiem, bezpośrednim, żeby przyjąć tego gronkę, bo ona pracowała przez pewien okres czasu w bibliotece, którą ja ochroniłem, która mieściła się na tamtym kino, Teatr Ateneum jest, tam była Instytut Gospodarstwa Społecznego. Wybiegam to troszeczkę do wcześniejszego okresu, to był rok 40 czy 41. Mianowicie tą Instytutem Gospodarstwa Społecznego kierował Krzywicki. I Towiński dowiedział się o tym, że Niemcy mają zabrać ten cały budynek i polecił mnie i taki był socjolog Strzelecki, Janek Strzelecki, z którym we dwójkę mieliśmy za zadanie przejąć tę całą bibliotekę i poszliśmy wtedy we dwójkę, pamiętam, na Wawrzyszew, to była wieś, gdzie kury, kaczki, tam żeśmy wynajęli wozy 2, pojechaliśmy tymi wozami Wybrzeżem Kościuszkowskim do Ateneum. Tam w podwórku, że przejęliśmy tę bibliotekę, tam między tej bibliotece pracował Stępowski również, Stanisław, który był w przyjaźni z Marią Dobrowską. No i żeśmy tę bibliotekę przewieźli i ona mieściła, żeśmy ją, ja byłem kierownikiem zresztą tej biblioteki. Dlaczego? Bo żeśmy ją przynieśli, przechowali w piwnicy, na parterze, w tym samej klatce schodowej, gdzie mieściła się pracownia architektoniczno-urbanistyczna. I moja żona tą bibliotekę uporządkowała, ustawiła ją na półkach i tam przez pewien okres pracowała. Natomiast potem, jak przestała pracować, to ja miałem do niej klucze i najczęściej korzystał z tego profesor Osowski, który bardzo, nie tylko, ale to zapamiętałem, to jego najczęstszym, on mieszkał na Komnie, mieszka na innej klatce, ale wielki socjolog. Stanisław Osowski, czy cała rodzina, jego żona, wielcy uczeni.
bardzo zresztą ich lubiłem i ceniłem. I wypożyczałem te książki z biblioteki. Tam była wyjątkowo cenna. Potem za zgodą Turbińskiego po wojnie ją dałem chyba do SGGW, o ile pamiętam. Takie były losy tego Instytutu Gospodarstwa Społecznego. A więcej osób korzystało z tej biblioteki? To. Więcej osób korzystało? No więcej korzystało. Tam głównie pracownicy korzystali, pracownik architektoniczno-urbanistycznej wypożyczali. Tam brałem klucze, schodziłem z nimi do piwnicy i co im było potrzebne, to sobie pożyczali. A potem prosiłem o zwrot i chowałem to samo miejsce. Ale mówił pan, że żona była pośrednikiem, czyli co, do tej biblioteki przychodzili... Ona prowadziła tą bibliotekę. Przychodzili jacyś Żydzi? Uporządkowała tą bibliotekę, Aha. ułożyła tak jak trzeba, według kolejności, że można było trafić po prostu do tego, bo byśmy mieli katalog. Także, że było wiadomo, gdzie co jest. Ale czy ktoś do niej przychodził i mówił, co, jestem Żydem, może mi pani pomóc? Jak to wyglądało? No ktoś się zwracał do mnie najczęściej, bo wiedzieli, że ja mam tą klucze do tej biblioteki, no i prosili o udostępnienie. Jak Ale to nie chodzi nam już o książki, tylko chodzi nam o to, jak, na czym polegała Państwa działalność, to znaczy jak to się odbywało, czy wiadomo było w środowisku, że do Państwa można się zwrócić o pomoc? No nie, proszę pani, kilka osób tylko, dosłownie było to, co pamiętam, to był profesor Ossowski, to pamiętam, to był Leon Teplitz, to, co pamiętam, to na pewno był ten Wolski, który też był zresztą obywatelem polskim pochodzenia żydowskiego. Pracował takim, tam były 3 pokoje. Pierwszy pokój, gabinet zajmował cyrkus, potem był taki korytarz, drugi pokój na lewo to był właśnie Teplitz, tam był Wolski, chyba Skibniewski, profesor, tam też pracował, a potem drugi pokój po prawej stronie tak była tak zwana młodzież. To był Kobylański, to był Jacek Nowicki, to tam był jeszcze, to była taka Bierutówna chyba też nawet była, córka tego Asia. A czy u nich też mieszkali Żydzi? Co? Czy u nich, w ich domach też mieszkali Żydzi? W tych domach pańskich współpracowników, polskich współpracowników. Czy oni także udzielali pomocy, tak jak państwo? Pani myśli o tym pracownikach SPB? Proszę przyjdzie Państwo do wybranych? Proszę Pani, jeżeli tylu pracowało w społecznym przedsiębiorstwie budowlanych ludzi, o których wymienię nazwiska, to oni musieli gdzieś mieszkać. Gdzieś musieli mieszkać, gdzieś musieli z czegoś żyć. To nie no, znaczy z czego żyli, to wiadomo było, bo byli etatowymi pracownikami społecznego przedsiębiorstwa budowlanego. Tam mieli raz na miesiąc brali pensję, no to mieli z czego żyć. Ale gdzie mieszkali, co robili, poza tym, to nic nie wiadomo. Z wyjątkiem Marysi Asher, z którym miałem jakieś serdecznie bliskie stosunki. A jeszcze pytałam o teściową. Jak teściowa zapatrywała się na tę W sposób absolutnie obojętny. To była już starsza kobieta, po 80 chyba, która nie to nic nie obchodziło. Ona była poza, tak jak można powiedzieć, była jakby w innym świecie się wracała. Siedziała w kuchni cały czas, paliła węgiel, gotowała sobie obiady, nie wychodziła z kuchni. Każdy miał swój klucz, ale jak nie, to dzwonek był. Chciałabym jeszcze dopytać o tą specyfikę tego środowiska żoliborskiego. Czy sądzi Pan, że ta enklawa, tak, jak to Pan nazywa, czy to dotyczyło całego Żoliborza? Nie, absolutnie. Absolutnie całego. To dotyczyło
dotyczyło warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, gdzie mieszkała inteligencja bardzo postępowa, o określonych poglądach politycznych. Raczej to byli ludzie związani z Polską Partią Socjalistyczną i no, ludzie, którzy, można powiedzieć, swoją wiedzą, inteligencją, zachowaniem mieli bardzo liberalne poglądy. No i właściwie można tu powiedzieć z całą pewnością, to w 100% nawet można powiedzieć, że tutaj to byli ludzie, o których ja pamiętam, to może mam przed oczami masę takich osób, które miały pełną świadomość tego, kto jest kto, gdzie kto żyje, ale nie było mowy o tym, żeby można było w jakiś sposób przeniknąć przez to środowisko. No, byli Landy na przykład, pamiętam, taki lekarz, którego syn zresztą został aresztowany, zginął. Tak samo jak była taka jakaś łapanka, nie łapanka, tylko kiedyś była taka sytuacja, mianowicie Gestapo otoczyło dwie kolonie, 3. i 4. No i była rzeczywiście sytuacja dramatyczna. Tam w pewnym momencie miałem jakiś telefon i pamiętam, że stanąłem w oknie i widzę, że jadą samochody i tak spojrzałem, te policaj. No i a nasza pracownia, ja już wszedłem do telefonu z pracowni, do Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które mieściło się w ostatniej klatce tam na rogu, na Krasińskiego 18. O, myślę sobie, to niedobrze. Potem postawili karabiny maszynowe na środku podwórka, na Krasińskiego 18 i chodzili od klatki do klatki, od klatki do klatki. No i wtedy mieli jakąś listę i szukali prawdopodobnie Stanisława Szwalbego, tego mego szefa, który był prezesem Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego, ale natrafili na Lucjana. I i to wobec tego, że to był Lucjan, no to zostawili go. No i ten głuptas wyszedł pewny siebie, że jest Lucjan, a nie Stanisław, to wobec tego wyszedł, hop, i zginął i został rozstrzelany. A to był jakiś krewny Stanisława? Brat, rodzony brat. Natomiast pamiętam taką historię, że tam, gdzie mieszkał mój ojciec, gdzie ja mieszkałem początkowo na Krasińskiego 16, to i mój ojciec mieszkał na 3. piętrze, a na 2. piętrze mieszkała Asoro Dobraj, żona Witolda Kuli, wielkiego uczonego. Ona zresztą też była przed wojną napisała taką interesującą książkę o klasie, już nie pamiętam jej tytułu. No i wtedy ja nie pamiętam, ja nie pamiętam, jak to było. W każdym razie ona ocalała, ale też się dobrali do tego mieszkania. Natomiast czyli zdarzały się rewizje. Jej nie wzięli, jakoś nie wiem, jak to ocalało. Mieszkała u takiej ona była archeologiem, Podkowińska się nazywała, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast na tej Krasińskiego 16 mieściła się administracja i tam pracował Landy, brat tego Landego, który był zesłany na Syberię, był lekarzem i jego aresztowali i zginął. Także właściwie wtedy to Gestapo tam się dobrało do kilku osób, natomiast w innej sytuacji to wielu udało się jednak w jakiś sposób uratować. A w którym roku ta zasadzka na 3. i 4. kolonię była? Pamięta pan, w którym to było roku dokładnie? No nie, to pamiętam dokładnie. To był, proszę pani, to obstawiony to był 40, koniec 40,
Tak przełom 43 na 44. A chciałabym zapytać o czas poza pracą. Czy Państwo tworzyli taką grupę towarzyską również? Czy spędzali Państwo czas poza pracą, czy każdy rozchodził się i... Poza pracą każdy rozchodził się. Nie, to znaczy tam była taka interesująca rzecz, mianowicie początkowo, oczywiście później to już nie, ale mniej więcej 40-41 rok, to były takie spotkania, ale o charakterze intelektualnym, gdzie można rozmaite tematy podnosić. Tam pamiętam, że to się odbywało w takiej jeszcze jakiejś takiej sali, która mieściła się, już nie ma po tym śladu, tam były forty jeszcze zbudowane przez Rosjan i tam była taka duża sala i myśmy się tam gromadzili. No i na jakieś tematy żeśmy prowadzili dyskusje, ale tego normalnie, bo ja pamiętam, że nie zadany taki temat o salonach francuskich z XVII czy XVIII wieku. No, musiałem się do tego przygotować. No więc to jest przykład, jak to odległe były sprawy, które były niezwiązane, ale czasami związane z tematem, które bardzo interesowało zwłaszcza inżynierów, tych architektów, jak na przykład tam był taki wybitny architekt Chmielewski, którego bardzo lubiłem, Jan się nazywał, który chodził zawsze z plecakiem. Pytam go, dlaczego pan chodzi z tym plecakiem? Albo może dadzą jakiś deputat, a może dzisiaj dadzą jakiś deputat, bo myśmy otrzymywali deputaty, to znaczy myśmy, można tak powiedzieć, że społeczne przedsiębiorstwo budowlane miało bardzo silne kontakty, bo co to znaczy społeczne przedsiębiorstwo budowlane? To znaczy coś musiało budować, tak? Więc budowano magazyny z połem, chyba na Woli, potem odbudowano PZUW, to się nazywało, na ulicy Kopernika, Państwowy Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. To był budynek zniszczony, ale to wszystko było tak długo robione na umyśle celowo, bo tam dużo ludzi się też przechowywało, którzy byli narażeni na rozmaite niebezpieczeństwo, to znaczy aresztowania. No i wobec tego to była taka sytuacja, że wtedy szereg osób, które były narażone na rozmaite niebezpieczeństwa, pracowały na tych tak zwanych budach. Natomiast ponieważ myśmy mieli te kontakty, znaczy ze zespołem, które mieściło się na Mokotowie, to myśmy otrzymywali tak zwany deputat. Co to znaczy deputat? W tym deputacie była cukier, mąka, jakieś tam marmolada, powiedzmy sobie, jakieś takie rzeczy. No. Takie herbata, czy kawa, czy coś w tym rodzaju. Nie pamiętam, jak to wyglądało. Wtedy ja pamiętam tą historię z Rycowskim, gdzie byśmy się musieli przenieść na Bielany, to wtedy była taka sytuacja, że to było w dniu wybuchu powstania. Ja wtedy miałem kilkudniowy urlop i mieszkałem wtedy właśnie na ulicy Kasprowicza pod numerem 55. I wtedy na parterze zadzwonił właśnie ten Kobylański, że dają deputat. Ja pojechałem i wtedy na Żoliborzu rozpoczęło się powstanie o 3 godziny wcześniej. Zaczęła się strzelanina wtedy, kiedy ja brałem ten deputat. I tam mówili, to nie pan zostanie, nie ma sensu tutaj. Ale ja mimo to ulicę przez takie, nie wiem, nie wiem, czy to ulica Suzina, czy tam przeszedł, bo tam na tej ulicy Suzina mieściły się magazyny broni.
to chyba ja jakoś inaczej, inną drogą przyszedłem do mojej teściowej, zostawiłem część deputatu i potem idąc ulicą Krakowiecką usłyszałem, że jedzie tramwaj. I skoczyłem do tego tramwaju, do drugiego wagonu, cudem zupełnie z tym deputatem, gdzieś dwóch mężczyzn, takich chłopców w moim wieku mniej więcej, zdenerwowanych, wysiadło na następnym przystanku, bo tam była zbiórka prawdopodobnie. Ja przyjechałem wtedy na Kasprowicza, no i wtedy widziałem tam młodzież już, taką parę, jak dziewczyny, dwie z noszami. I o 5 wybuchło powstanie. I co pan sądził wtedy o powstaniu? Co pan myślał? Wtedy, proszę pani, no wtedy nas przegnali do Lasek. Nas przegnali do obozu. Taka cała kolumna była, jakiś Ukrainiec, taki półpijany, który do mnie z rewolwerem, ale zobaczył zegarek, cyma mego ojca nad łóżkiem i zawał go. No i tam gnali nas wszystkich do Pruszkowa. Ale to było już pod koniec powstania, czy? Nie, pierwszy dzień powstania. Pierwszy dzień powstania. Czyli po prostu wyciągnięto państwa z domu? Tak, kazali nam wyjść. Nic nieprawda, człowiek nie miał na sobie 5 minut tego i gnali nas. No ja pamiętam, że myśmy się urwali, cudem zupełnie znaleźliśmy się w Laskach. Wtedy tam, gdzie są niewidome, takie willy, ale niedaleko, niedaleko to było. Natomiast tam mniej więcej jak wybuchło powstanie, to z nami była Irena właśnie. Przez cały czas. Potem ona była z nami w Laskach. No potem jakoś żeśmy się rozstali. Potem żeśmy pojechali do Piotrkowa. Moja żona miała tam wujka. No i tam żeśmy spędzili resztę czasu. A powiedział pan, że musieli się państwo przenieść na Bielany. Dlaczego? Za często się zrobiło, tak. Za często się zrobiło. A w tamtym mieszkaniu została Irena, a potem mieszkała jeszcze któryś, nie pamiętam kto, ale nie pamiętam z imienia i nazwiska. No. Jakaś, nie pamiętam kto tam mieszka w jednym pokoju, czy w drugim. Musieliśmy jakoś, najpierw mieszkaliśmy razem, bo jak ten mieszkał z nami ten Gronka, no to on zajmował ten mniejszy pokój i myśmy zajmowali większy pokój. Natomiast myśmy codziennie tam przychodzili. Ja pracowałem z pierwszym przedsiębiorstwem budowlanym, żona nie pracowała, to robiła studia Rano Kapci. A czy pańscy znajomi brali udział w powstaniu warszawskim? Nie pamiętam, żeby ktokolwiek. Nie. Z tej rodziny nie, bo to byli wszystko, co to była siostra tego Dobiszewskiego już powiesili, co pani powiedziałem. Tego jego syna wywieźli do obozu koncentracyjnego 17-letniego chłopaka. Na Żoliborzu, proszę pani, na Żoliborzu nie pamiętam, żeby ktokolwiek brał udział. A nie, to był taki Kobylański, może wie pani, proszę pamiętać, ile to lat minęło, ale są wspomnienia, które tak w tej chwili odżywają, bo jak pani w tej chwili mnie mówi, to ja sobie przypominam Kobylański, ten, który brał udział w powstaniu, to opowiada mi taką sytuację, że zachował się jak dżentelmen, bo mieli wyjść tam z jakiegoś z klatki schodowej, bo ty wyjść, a nie, proszę bardzo, ty wyjść pierwszy. I ten, co wyszedł pierwszy, to został zabity. Ten Kobylański się uratował. No ale to są takie, wie pani, urywki wspomnień sprzed ilu lat i pani liczy. 70, ponad 70. 70 dokładnie. Wystarczy. A czy pamięta pan jakieś swoje opinie na temat tego zrywu powstańczego? Właśnie, to tutaj. Proszę pani,
Ja mogę dzisiaj powiedzieć, że to była największa głupota i zbrodnia, jaka mogła być wykonana na mieście. Ja jestem ostatnim świadkiem tego, że została zamordowana dusza. Wie Państwo, ta dusza, duch miasta. On przestał istnieć. To, co my w tej chwili widzimy, oglądamy, to nic wspólnego nie ma z tym, co przez 7 lat narastało i ta Warszawa, która tylko została w moich oczach, ona w ogóle nie istnieje. Więc wobec tego to była największa głupota i Bór Komorowski, proszę Pani, dam Pani przykład. Jak Bór Komorowski znalazł się w Londynie, to sztab generalny zwrócił się do jakiegoś pułkownika, żeby znalazł taki dokument, który mówi o tym, kto powinien być oznaczony krzyżem Virtuti Militari. I on szukał i za krzyż militari otrzymywało się albo zwycięstwo w bitwie, albo, bo kilka było stopni krzyża Virtuti Militari, albo zwycięstwo w wojnie, a tutaj okazało się, że nie ma żadnego dowodu na to, żeby został on oznaczony krzyżem Virtuti Militari, natomiast powinien zostać postawiony przed sądem wojennym za zbrodnie, które popełnione zostało na mieście, które zostało zburzone w 85%, zniszczonych zostało 200, zamordowanych zostało 200, 150 tysięcy ludzi, głównie na Woli, i zanim przyszedł von Dębach i uporządkował to wszystko, ale też tam miał swoje osobiste zasługi. On był specjalistą od partyzantki w mieście. Natomiast, proszę Pani, zginął kwiat młodzieży, to tak jakby na wiosnę zabrał tego roku. 20 tysięcy do 25 tysięcy dzieciaków. Mam ich przed oczami niektórych, proszę Pani, młodzieży, które 20, 17, 20, 25 lat, zbierał kwiat młodzieży. Taki był skutek. Moje zdanie jest takie, że to została największa popełniona zbrodnia na przestrzeni całej historii polskiej. Czegoś podobnego nigdzie nie stało się. Piękna Praga pozostała piękną Pragą. Piękny Paryż pozostał pięknym Paryżem. A widział Pan może te kroniki, ten film powstały z kronik, z getta warszawskiego, z powstania warszawskiego? Nie widziałem. Taki film teraz powstał. Nie. Taki film, który... Ale jeżeli chodzi o Muzeum Powstania Warszawskiego? Muzeum Powstania Warszawskiego? To znaczy muzeum chyba jest twórcą, producentem tego filmu. On powstał tylko i wyłącznie z zachowanych kronik. Nie słyszałem o tym filmie, ale go nie widziałem. Nie. Bardzo poruszający. Ja nie chcę widzieć, nie chcę słyszeć, nie chcę myśleć o tym wszystkim. I przyrzekam sobie, że nigdy nie pójdę do Muzeum Powstania Warszawskiego. Na czym myśmy skończyli? Mówiliśmy no właśnie, tak. Proszę Pani. Więc tak, nie pamiętam, to gdzieś było na Woli. Było spotkanie w poniedziałek u Bora Komorowskiego, gdzie zapadła decyzja, że we wtorek o godzinie 5 po południu nastąpi powstanie, wyłudzania. Nie pamiętam tego nazwiska w tej chwili, generała, który był specjalistą od jakby to określić, który zajmował się tym, jaka jest sytuacja
militarna w danym momencie, gdzie jest ulokowane są jakie wojska, jak to wygląda. No i on na to spotkanie, na nieszczęście się spóźnił godzinę i przyszedł do wora Komorowskiego i zakomunikował jemu, że sytuacja się absolutnie zmieniła, że w tej chwili Niemcy się umocnili, Rosjanie zatrzymani zostali i w ogóle nie ma mowy o tym, żeby nastąpiła jakaś w ciągu najbliższego tygodnia, czy 2, czy tego, jakkolwiek zmiana. Zapadła decyzja. Trzeba natychmiast cofnąć. To będzie rzeź. To się skończy straszną rzezią. Nie mogą odbywać. Zapadła decyzja. Wszyscy wiedzą. Brały ile udział w powstaniu, wziął udział 20 000 bez broni. Zwłaszcza jak on się nazywał? Siedział naprzeciwko mnie jeszcze przy przedsiębiorstwie budowlanym. Nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska. Brał udział w powstaniu, które wyglądało w ten sposób, że poszedł na zbiórkę i zginął pierwszego dnia. Zaraz czy. Za chwilę sobie przypomnę nazwisko jego. Ale pan o tym wszystkim się jakoś dowiedział po powstaniu, bo rozumiem, że w czasie powstania był pan głównie w Laskach, tak? Czyli... W czasie powstania byłem tak, ja byłem w Laskach. Ja byłem w Laskach, z Tomasz i Reną, żeśmy byli razem we trójkę. Tam. I jak pan wrócił, kiedy pan wrócił do Warszawy? No nie, ja dopiero wróciłem do Warszawy 8 lutego 1945 roku i proszę pani, poszedłem najpierw odwiedziłem moją teściową, tam szedłem pieszo z Pruszkowa przez jakieś pustkowie. Ale w obozie Pruszkowie pan nie był. Nie, ale ja mu już, to był, znaczy, moja pierwsza wizyta w Warszawie była 8 lutego 1945 roku. I w Pruszkowie pociąg dochodził tylko do Pruszkowa, wszystkich zatrzymali, tam można było się przespać w jakiejś szkole, a potem ja pieszo przewędrowałem na Żoliborz, odwiedziłem moją teściową, która już tam była, no i postanowiłem pójść na Żoliborz, na Pragę, żeby się dowiedzieć od Towińskiego, bo już wiedziałem, że tam gdzie on jest, jaka sytuacja, jak to można, jaką pracę dostać. No i szedłem przez ten most, jeszcze drewniany, zbudowany przez Rosjan, wysoki, a nie ten niski, ale przypominam sobie taką rzecz, że szedłem przez Stare Miasto, wyburzone, zniszczone, wszystko spalone, przez Plac Krasiński i w pewnym momencie widzę, że nie mogę się przedostać z Placu Krasińskiego na Miodową. To tam poszedłem na Karową Dół potem. Co się okazało, że w poprzek tutaj przy rogu Placu Krasińskich leciał zestrzelony samolot aliancki, który przywoził broń dla powstańców, z Włoch. Został rozstrzelony i pamiętam doskonale, w poprzek ulicy leżał, ja przeszedłem przez to i pamiętam 2 w kombinezonach żołnierzy, którzy leżeli od września aż do tego. Potem to wszystko zostało oczywiście przejęte. Ale w każdym razie moje pierwsze wrażenie to ten samolot i tych lotników. Może ich było 2, pamiętam, w kombinezonach, zestrzelonych samolotem. No nic się nie dowiedziałem oczywiście, wróciłem. No i potem dopiero w marcu gdzieś rozpocząłem pracę w BOŚ-ie, w Biurze Odbudowy Stolicy, gdzie właśnie poznałem panią Filipowiczową. A tam pracowałem krótko, tam pracowałem pół roku. Natomiast
potem spotkałem się z Trubińskim, był prezydentem Warszawy. I tak kręciłem się jego, powiedział, że jest historykiem i właściwie to mnie najbardziej interesowałoby. To pan, wie pan co, niech pan pójdzie na Pragę. Tam jest organizowana jest taki Instytut Pamięci Narodowej. No i tam może pan się to jakoś porozumie. Tam właśnie spotkałem Płockiego Stanisława, który wrócił właśnie z obozu, choć jeszcze w mundurze angielskim. No i rozpocząłem jego pracę i 5 lat pracowałem tam. W tym takim środowisku dosyć interesującym, bo prawie wszyscy byli uczestnikami powstania w 20 roku. A jak wyglądał początek, zakładanie Instytutu Pamięci Narodowej? To znaczy, na czym polegał początek prac? Instytut Pamięci Narodowej mieścił się początkowo w prezydium Rady Ministrów. Jak dzisiaj jest tam siedziba prezydenta Warszawy, to po prawej stronie, tym skrzydłem, które przylegało do tego hotelu Bristol, na pierwszym piętrze, na końcu były 2 pokoje i tam byśmy mieli swoją właśnie pracownię. I ten instytut, zresztą ja napisałem wspomnienia o Instytucie Pamięci Narodowej, które znajdują się w roczniku warszawskim, gdzie opisałem bardzo dokładnie to wszystko, co się działo, jaką żeśmy gromadzili bibliotekę, jakie były tego. No tam wśród tych osób, które pracowały, to między innymi pracował tam, takie pamiętam, Kupś, który był potem kierownikiem działu rękopisu Biblioteki Narodowej, Pietrzak Pawłowska, która pracowała potem w Wiblu, w Instytucie Badań Literackich. Była szereg osób. Gdzieś musiałbym zajrzeć do tych swoich wspomnień, które wydałem. Także to była interesująca praca, 5 lat pracowałem tam, głównie ja tam napisałem życiorysy tych wszystkich ludzi. Także o ile ja pamiętam, to prawie wszyscy ode mnie starsi byli. Oni pracowali, Kętrzyńska, na przykład Wanda, to albo brali udział w wojnie 20 roku, albo też jak Kętrzyńska, która była potem aresztowana, była w Ravensbrück, napisała książkę o Ravensbrück. To pracowała właśnie w Instytucie Badań Literackich, a przedtem pracowała w Instytucie Pamięci Narodowej, a potem ten instytut został zlikwidowany, dlatego że władze doszły do wniosku, że tam towarzystwo właściwie nie powinno być rozpędzone. Ze względów politycznych. Względy polityczne zdecydowały w 50 roku, proszę pamiętać, że jeszcze dobrze się czuł Stalin. Bo on dopiero w 53 roku miał tę przyjemność, że opuścił ten padok. A jak to się stało, że został pan dyrektorem Muzeum Warszawy? Proszę pani, prosta sprawa. Ja pracowałem potem bardzo krótko w archiwum, w Naczelnej Dyrekcji Archiwów. To się nazywał wtedy Wydział Archiwów Państwowych, który miał swoją siedzibę w 3 pokojach w Ministerstwie Oświaty. No i tam dyrektorem był Rafał Gerber, który był taki, codziennie miał jakieś inne pomysły. Też on był potem profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał nawet bardzo interesującą pracę o studentach Uniwersytetu Warszawskiego w XIX wieku. No i tam dużo ciekawych ludzi pracowało. Między innymi Roman Rybarski, a to wszyscy byli archiwiści.
No i wtedy właśnie ktoś się do mnie zwrócił. Ach, już wiem. Przyszła do mnie delegacja, bo ja pracowałem bardzo krótko, Płocki mi kiedyś zaproponował. Wie pan, jest takie powstanie Muzeum Pracy i Rozwoju Społecznego. Niech pan pójdzie na to zebranie, to będzie ono się odbędzie u Lorenza w gabinecie w Muzeum Narodowym. Ja to przyszedłem na to zebranie, Lorenza nie było, prowadził to profesor Stanisław Arnold. No i poznałem tam moich przyszłych kolegów, którzy też pracowali w tym Muzeum Pracy i Rozwoju Społecznego. Ona miała śmieszne, bo ona miała siedzibę w Muzeum Narodowym po prawej stronie. Tam była taka jedna izba, tam gdzie mieściła się ta wystawa rzeźby gotyckiej. I tam w jednym pokoju byli tam pracownicy, tam była Welma Zalewska, Jan Kosim, potem kto tam jeszcze był z moich dawnych pracowników. No i ale to wszystko krótko trwało. I oni kiedyś przyszli do mnie z taką propozycją, że ponieważ profesor Arnold był dyrektorem tego niby muzeum, którego była jedna wielka ruina, tam właściwie nic nie było. Wszystkie kamienice zniszczone z wyjątkiem jednej odbudowanej przez Żaryna kamienicy pod Murzynkiem. No i oni zapytali się, czy ja bym mógł zostać dyrektorem. No i zastanowiłem się, no może i tak rzeczywiście. No ale tak się zaczęło się od sterty ruin. Na moich oczach dźwigało to muzeum. A skończyło się na tym, że jak księgę wziąłem do ręki, to tam było 54 eksponaty, a ja odchodziłem z muzeum, dostało 300 000. Tak I odchodził pan w 2003 roku? W 2003 roku. Czyli mając prawie 90 lat. Ile? Prawie 90. No tam bo się zupełnie zagapiłem, prawda? Pani powiedziała, pani pójść na emeryturę w 65 lat, nagle patrzę, to rzeczywiście. I wobec tego myślę sobie, nie, to już przesada. Napisałem list do Lecha Kaczyńskiego, który był wtedy prezydentem Warszawy. Mówię, szanowny panie prezydencie, uprzejmie proszę wyrażenie zgody na moje przejście na emeryturę, ale chciałbym to uczynić 1 grudnia 2003 roku, ponieważ w 1951 roku, 1 grudnia zostałem dyrektorem, więc wobec tego chciałem połączyć te dwie daty z sobą. Zgodził się na I wobec tego mam tutaj w swoim archiwum, mam tego. Ale coś odpisał, czy tylko wyraził zgodę prezydent? Zgadzam się. I podpisał, że Boże kochany, jak ten Lech Kaczyński, jakby nie umiał pisać. Tak, cikcaki. No i napisał, że wyrażał zgodę. No to się ucieszyłem. Najważniejszą sprawą. Kiedy tytuł... Tak, zaraz. Najważniejszą sprawą to jest wiedzieć, kiedy odejść, a nie powiedzieć, mój panie, już mieli najwyższy czas, żeby pan odszedł. A jak prowadziło się, jaka była różnica w prowadzeniu tego muzeum w czasach PRL-u i w czasach wolnej Pani, to się po prostu nie chce wierzyć, że jeżeli chodzi o okres PRL-u, to władze PRL-u interesowały się głównie sprawami politycznymi i głównie wszędzie śledzili, gdzie tam czasami nie ma jakiegoś kontaktu za granicą, kogo tam nie ma, ciatka, brata, tego i tak dalej, czy nie ma jakiegoś wywiadu i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, to oni w ogóle się tym nie interesowali. Nie interesowali się tym,
czego najlepszym dowodem to są nazwiska wszystkich najwybitniejszych ludzi tego okresu, począwszy od Trzeborskiej, nie, dobrze powiedziałem, największego naszego kompozytora. Można wymieniać nieskończoną ilość nazwisk, takich, których dzisiaj niestety nie ma. Ale tylko dlatego oni mogli tworzyć, proszę pani, w tym okresie powstały wspaniałe filmy, w tym okresie powstał wspaniały plakat. Ja w tej chwili nie oceniam tego okresu, tylko mówię fakty. Nasze wspaniałe filmy, wspaniały plakat. Rzeczywiście dobra literatura, z wyjątkiem, proszę pani, tego okresu 45-47, gdzie są grzechy, z których się potem musieli wyspowiadać w książce tego Schnadla. Jak się nazywa? Nie pamięta pani tytuł tej książki? Hańba, taki hańba. tytuł z Norwida wzięty. Hańba domowa? Nie. Nie. Skończyłem ją czytać wczoraj. Myślę, że hańba domowa, ale... Hańba domowa. Czyli Joanna miała rację. Hańba domowa. Proszę pani, i spowiadanie się tej hańby domowej, to mnie zainteresowało, to bardzo dokładnie przestudiowało się. Andrzejewski Jerzy, Woroszyński Wiktor, Wilpsza, syn Wilpszy pracował u mnie w muzeum. Jarosław Marek Rymkiewicz, Stryjkowski, którego czytał teraz książkę tą, Bocheński Jacek, Zbigniew Herbert najbardziej ostro, on z całkowicie odciął, Marian Brandys, brat Kazimierza Brandysa, Andrzej Braun, Jan Józef Lipski, Jan Józef Szczepański i Jacek Łukasiewicz. To było interesujące. Natomiast jeżeli chodzi o Mariana, nie Kazimierza, to może taką historię ciekawą opowiem. Mianowicie kiedyś, to był 42 rok, miałem jakąś sprawę do jego przyszłej żony, Zenowiczówny Krystyny. I ona mieszkała z rodzicami na ulicy Aleje Jerozolimskie. To był taki dom dziwny, który był w poprzek Alei Jerozolimskiej między Nowym Światem a Marszałkowską. No i tam na 3. piętrze takie biedne mieszkanie było. No i to jakąś sprawę do niej miałem. No i ona potem mówi, wie pan, mi się ze spieszu napracowała wtedy w czasie okupacji w jakimś antykwariacie. No i mówi, pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że jechałem rikszą, gdzie za nami sapał, dowiózł z tego. I mówi, wie pan co, niech pan przyjdzie do mnie, pójdziemy do Kazika, Kazimierza Brandysa. Z wizytą się ucieszy, bo siedzi z domu, nie wychodzi. Wiadomo dlaczego. Pokolenia. Był Żydem. No i teraz tak. I kiedyś tą właśnie Kiedy to było? Pamięta pan? W którym roku? Zanowiczówną poszedłem do Kazimierza Brandysa. On mieszkał wtedy zajmował jakieś mieszkanie na Mokotowie, tam gdzie jakiś placyk i kino jest do dzisiejszego dnia. Pamiętam, że ten z okna wychodził i ona nie pamiętam tej rozmowy, a Kazimierza Brandysa znam jeszcze przed wojną, bo on kończył, on chyba prawo skończył. No i proszę pani, ona mi kiedyś opowiadała, wie pan, ponieważ i Kazikowi się nudzi, tam pisze coś tam. No ja to powiedziałam, to wiesz co, daj mi to, ja zaniosę do Marii Dąbrowskiej i spytam się, czy to warto, żebyście w ogóle parał tą dziedziną pisaniem. I on do mnie mówi, że Maria Dąbrowska przeczytała, to powiedział, a wie pan co, że to, jak pani go namówił.
no to widać, że jakiś tam talent się drzemie w nim. No niech on coś zacznie pisać. No jak zaczął pisać, to pisał i przecież sporo napisał swoich tej powieści. No skończyło się na tym, że pamiętam Brandycowie mieszkali tam na Nowomiejskiej. I to mieszkanie było ich potem przez pewien okres śledzone przez bezpieczeństwo. On pisał te listy do siostry Z. Nie, to Z, Tak, listy pani Zenowiczułny. A Zenowiczułna potem zawsze nazywa Zenowiczułna. Ona pracowała przez dłuższy okres czasu w tym Muzeum imienia Adama Mickiewicza. No i potem oni wyjechali do Paryża. No i on wcześniej umarł, a ona później zmarła. Ja chciałabym teraz jeszcze zapytać Pana o Pańskie odznaczenia, ponieważ ma Pan mnóstwo odznaczeń różnego Ja już rodzaju. nie pamiętam ile. A czy jakieś ma dla Pana szczególne znaczenie? Proszę Pani, ostatnie to co ja mam, już nie pamiętam. Krzyż komandorski z gwiazdą. To jest takie oznaczenie, po którym jest tylko orzeł biały. Krzyż komandorski z gwiazdą. A czy ten krzyż komandorski z gwiazdą Teraz to jest od prezydenta? Od prezydenta. Ale chyba w 1902 roku czy 3, już nie pamiętam. Aha. Krzyż komandorski, potem jakie jest tam niżej tam, wiesz? Mam całą skrzynkę, no to przyniosę tę skrzynkę, to tutaj. A proszę powiedzieć o odznaczeniu tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Kiedy to się A to stało? teraz mogę, bo robię tutaj masę rzeczy jest takich, które chcę przedstawić, no. No dobrze, to przejdźmy To, do może tego. przejdziemy do sfotografowania tego. To może, znaczy ja mogę to sfilmować z ręki. Ja po Tak, prostu a potem to... zrobimy najwyżej. A potem A ja, zrobimy proszę zdjęcie. Pani, to zróbmy te fotografie. Zaraz, a jedną rzecz tu muszę koniecznie powiedzieć. Aha, to jest zdjęcie mego ojca. A to piękne, tego nie mamy w naszych zbiorach. To trzeba będzie sfotografować. A tu jest zdjęcie mego ojca. Bardzo nobliwy człowiek. Z Charkowa. Wy na pewno nie macie tego, nie o tego. Leben will ich. Ja chcę żyć. To jest, proszę Pani, książka wydana w Niemczech. Tytuł oryginału Leben ich will, was blieb jüdische Friedhöfe in Polen. Zdjęcia dokumentu, opracowanie graficzne Piotra Blacheta-Madajczyk, redakcja tekstu Piotr Madajczyk, tłumaczenie Piotr Madajczyk, zdjęcia pierwszej strony okładki Hasydy od Szlamo, Lipszyca, co to jest pierwszego naczelnego rabina Warszawy, cmentarz żydowski przy Zakopowej. Zdjęcie ostatnich tego. To jest gruba książka, ale rzecz polega na tym, że ja to dostałem od mego przyjaciela, który niezależnie od tej książki napisał Stankiewicz Pomoc Żydom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I tam pisze również o tym. O, tutaj dużo pisze, widzę. Tak, mamy kopię tego. Macie tego? A ten macie te nazwiska, biogramy? Tak. Bergmana, Bingen, Madajczyk, Benen, Murkiewicz, Getzinger, Jagielski, ten z polityki, Krajewska. Macie to? Tak, mamy. A to świetnie. Turski, Stankiewicz. Tak. A sam tytuł Sprawiedliwych? Jak doszło Nie, do... tak, zaraz, chwileczkę. Bo może to jednak... Ale nie, może Ja pan... będę dużo ciekawych rzeczy. Dobrze, To chciałem. obejrzyjmy, tak. To jak to pani zrobi? Dobrze, ja to po prostu filmuję. To jest ta Irena, tak? O To to. zdjęciu. I to. Może Aha. pani to zrobić? Dobrze. I to jest ona w czasie wojny, tak? Ona u mnie ocalała z synem. A tu zapomniał innej rzeczy powiedzieć. Mianowicie jej mąż w
1939 roku wyjechał do Brazylii, ponieważ był inżynierem elektrykiem, miał tam jakąś naradę. Wybuchła wojna, ona została tu z synem. I wobec tego, jak się kończyła wojna, to pojechała do swego męża. Potem korespondowała z moją żoną i między innymi przysłała mnie to. Natomiast z Yad Vashem otrzymałem, co nie wiem, co tam z Państwa by interesowało, to jest ten... Czy jest pańskie drzewko w Ogrodzie Moje Sprawiedliwych? drzewko, tak. Durko Janusz. Tutaj niech Pani sobie wybierze, co Pani interesuje. Czyli to jest ta ściana z tymi nazwiskami. To mi przysłali z Yad Vashem, no. O, tu jest ta tablica. To jest tutaj te... A czy był tam pan kiedyś w tym ogrodzie? Nie. O, tutaj pokazują. No to. Chce Pani to obejrzeć? Co Pani chce tu zrobić zdjęcia? To sobie, ja już to sfilmowałam. A możemy zobaczyć jeszcze medal? Co? Zaraz, jeszcze po kolei. Dobrze. Zaraz, chwileczkę. Dobra. Zaczniemy od końca. A tu jest medal? Tu jest. Tu jest. To jest mojej żony i mój. I jak doszło, w którym roku doszło do odznaczenia? Chyba 89. Mnie nie było w Polsce. To odebrała moja córka. Mhm. A kto wystąpił o odznaczenie państwa? Proszę Pani, tam była, nie wiem, jak on się nazywał zaraz? On mieszkał na 3. piętrze. To był też pochodzenia żydowskiego. Jak on się nazywał? Przypadek był. Kiedyś spotkałem się z nim w Łazienkach. I on mnie coś tam pytał o wojnę i tak dalej. I też żeśmy zaczęli rozmawiać o tych ludziach. I on opowiada, wie pan, co ciekawa historia, ale pierwsza rzecz, którą wzięła, ale jak on się utrzymał? I to ja powiedziałem, jedna robi wulkanizację, a druga robi kartofle. Tak tego. No powiada, no to pan powinien być przecież to oznaczone, to jest właśnie. No i on się zwrócił wtedy do Żychu i Żych wystąpił wtedy. Żych wystąpił wtedy do tego, do Gronki, żeby spytać się, jak to było naprawdę. No i Gronka tutaj mniej więcej pisze. Tak. W którym roku Gronka tę relację zdał? Co? W 87 tu widzę. Czyli 2 lata minęły od czasów. 87? Mhm. No dobrze. A tam, ja nie pamiętam dokładnie daty, ale ja pamiętam, adres to była Krakowiecka, tylko nie pamiętam, 10. Ja uważam, że oni wiedzieli, że ja jestem Żydem, jednakże aby mój wygląd nie był typowo, to jest tak nieważne. Aha, później powiada, że mnie pokoje, później te pokoje tej kobiecie wynajęli. To jak odkryłem, to później była Żydówką około 40 lat. Gdzie tam 40 lat młodszym? No. Nie było żadnych wątpliwości dla mnie, że oni wiedzieli, komu wynajmują pokoje, swoje mieszkanie. To była ich decyzja, aby ratować Żydów poprzez danie im schronienia. Ryzyko wyciągnięcia w niebezpieczeństwo, no to rzeczywiście, bo ja nam, wie Pani, jak on się nazywał? Największe niebezpieczeństwo polegało na czym? Nieszczęście chciało, że na 1. piętrze mieszkał rozwóz, który pracował w Gestapo i pracował przy ulicy Gęsiej. Był okrutnie tam, bił i tak dalej tych Żydów, którzy tam byli, ale nie tylko. No i ten, ja pamiętam tego Razmusa, miał twarz, to nie można powiedzieć mordę taką, krótkę, zawsze był pijany, chodził
Nad nami mieszkała jego żona i 2 dzieci. Chłopiec i dziewczyna. No i ona, ja słyszałem, jak ona krzyczała na tą córkę. Inaczej nie odzywała się niż taka na tą córkę. Ona została rozstrzelana wcześniej, jak wybuchło powstanie, bo przeciwko powstaniu tam krzyczała. Natomiast Rasmusa został wydany na niego wyrok śmierci przez Armię Krajową wtedy. No i został wykonany dokładnie, wiem gdzie, na ulicy Miodowej o godzinie 12 w dzień, jak szedł przy kościele kapucynów, z tyłu podeszli do niej, strzelili, zabili i koniec. Na tym się skończyło. Sąd AK wydał taki wyrok na niego. Tak, to był, państwo podziemne wydało na niego wyrok kary śmierci za to właśnie tego i tego. I to tam mnie trochę uratowało potem, ale to było straszne. Bo przecież bez przerwy się kręciła ta Irena, ten Narbot przychodził do mnie przecież, Goronka, a Felek, tych i tak dalej. Czyli bez przerwy a ci na pierwszym piętrze mieszkali. A śledzi pan tę dyskusję wokół pomnika Sprawiedliwych? Ty Klara, wiesz, możesz... tak? Nie. To może tak, może pokażmy to, ja zaraz zapytam. Aha. To z tej strony spróbujemy. A tu jest obywatelstwo honorowe. Tak, a to I jest, obywatelstwo otrzymał pan w 2010, widzę. A nie wiem, to jest obywatelstwo. a to jest dyplom. A to jest dyplom oryginalny. Tak. Janiny Janusza. Tak, i to jest 91 rok. Który? Nawet. 91 No rok. możliwe. Rozerwę. Tak, już? Tak, już sfilmowałam. A to jest ten, wie pani, tego. To jest obywatelstwo. To I też to mi. była jakaś ceremonia też, tak? No. W 2010 roku i była jakaś ceremonia? Odbyła Tak, się dużo. To było u tego, u ambasadora prywatnym mieszkaniu, w rezydencji. rezydencji na Czerniakowie gdzieś tam. Tak. No to ja będę przemówiłem. A tutaj od pani dostałam taki dyplom, Tak, pani tak, dziękuję tak, pani bardzo. Tak, to znam. To od pani Banda teraz. Co? Co A pan pani? bierze udział w jakichś spotkaniach z młodzieżą? Co? Bierze pan udział w spotkaniach z Ja młodzieżą? byłem tam niedawno u pani wtedy, ale tutaj nie byłem. Aha. W jakiejś szkole pan był, tak? A widzi pani, to nie powiedziałeś. No to co? A to chce będzie być, co to jest? Ja nawet nie wiem. Młodzież izraelska z wdzięcznością i z szacunkiem. A to pani widziała taką rzecz? Tylko? Ach, i moneta, tak, znam ją, tak. A tutaj Joanna zadała pytanie wcześniej, czy pan śledzi dyskusję, która się toczy w mediach na temat pomnika, a właściwie pomników sprawiedliwych, które mają stanąć w Warszawie? Śledzę. I jaka jest pańska opinia? Absolutnie się nie, byłbym przeciwny temu, żeby on stanął w muzeum, koło muzeum. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że to jest inna sprawa, wie pani. To nie może być w ten sposób, żeby tutaj ci sprawiedliwi się angażowali. To jest sprawa, gdziekolwiek nie stanie, nie tam. Nie może być. Nie można zwracać uwagi, jeżeli ktoś przychodzi do, zresztą najpiękniejszy z punktu architektury budynek w Warszawie. Jeżeli ktoś przychodzi do Muzeum Żydów Polskich, to ma prawo przyjść do Muzeum Żydów Polskich, ale żadnych kolumny nie stawiać tam obok. No, to nie. A co pan sądzi na temat tego pomnika przy Placu Grzybowskim?
Bo mają być dwa pomniki i drugi ma powstać przy placu Grzybowskim. Niech tam stoi sobie przy placu Grzybowskim, ale nie tu. A zgadza się pani? To nie może. Koncentracja uwagi jest na muza, a nie na sprawiedliwych. Nie może w ten sposób. Chociaż sprawili tam ile to było? 5 000, że coś tam pamiętam. No 6,5. to co? 6,5. No 6,5, dobrze. No ale w każdym razie, co to znaczy 6,5? 3,5 miliona Żydów zginęło. Tak? Mordowanych. Mamy wszystkich przed oczami. Nie wszystkich, ale przecież ja mieszkam na Żoliborzu. Codziennie z uniwersytetu pieszo chodziłem przez nalewki na ten plac, to się nazywa plac, jak się nazywa? Morano? Nie, Plac Nalewki, plac Muranowski, potem przez wiadukt i pamiętam, proszę pani, w czasie, nawet doskonale pamiętam, kiedyś z tym Olkiem Węgierką poszedłem, miał sobie przy ubranie jakieś i tam przyszedłem jedno podwórko, drugie podwórko, trzecie podwórko, wszędzie okna otwarte, to było lato. On poszedł do krawca, kiedyś poszedł do krawca, żeby przymierzyć tam stołem w oknie i nie było takiego miejsca, gdzie nie byłoby jakiejś reklamy. A to tam buty, a to tam sukienki, jakieś coś, wszystko tam. A poza tym jedna rzecz, która utkwiła mi w pamięci, proszę pani, z taką biedą, z jaką ja się zetknąłem przed wojną, jeżeli chodzi o Żydów, to coś okropnego. Tutaj, nie pamiętam, gdzieś pod Warszawą byłem, proszę pani, co to była jakaś miejscowość, Boże kochany. Był jakiś sklep żydowski drewniany, drewniana buda była. Wchodziła się po jednym stopniu, a wie pani, z czego on żył? Pestki sprzedawał, tylko. Natomiast pestki. A natomiast, proszę pani, jak płynąłem z tym moim przyjacielem, z Ichwą, z Krzemieńca, z Tyrem, w Łódzku się zatrzymaliśmy, no i zwiedzaliśmy miasto. I tam była taka dzielnica żydowska. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że może być taka straszna nędza. Nawet tam, gdzie ja mieszkałem początkowo na Czerniakowskiej, to chodziło się takiej do bramy i po lewej stronie w takiej jednej izbie szewc był. Myśmy go Icek nazywali czy coś. No i do niego żeśmy reparowali te buty nasze z zerówki. To była tak nieprawdopodobna nędza, wie pani, on tam miał rząd, zrobił sobie potem takie, po schodach chodziło się na taką górkę, tam spały żono, dzieciaki były umorysane, biedne. No kiedyś pamiętam taką scenę na przykład, szedłem z moim kolegą kiedyś ulicą Smolną, taką dolną Smolną, gdzie była jedna kamienica tylko, tam gdzie aresztowano Torguta. No i to była wiosna, błoto, no straszne to było tego. I w pewnym momencie przed nami szedł typowy Żyd, taki wie pani, takiej czapce okrągłej, z daszkiem. No i on w pewnym momencie, była taka kałuża, tą kałużą chlapnął w niebie. Ale co ty wyprawiasz? Ale przecież to Żyd idzie. I co pan na to? Że co ty wyprawiasz? Ja powiedziałam, co ty wyprawiasz? Przecież to Żyd idzie. No, wie pani, to są sprawy takie, które ja mam tylko przed oczami. Przecież codziennie chodziłem przy tych nalewkach. To właściwie, wie pani, jeżeli chodzi o nalewki, to nie było w stanie iść normalnie chodnikiem, bo był bez przerwy, ten ruch był nieprawdopodobny. Był tam, także właściwie trochę mówił się być wolno, bo ja pamiętam taką ulicę Wałową, Boże kochany, zanim się doszło do ulicy, po co ja tam poszedłem, to nie wiem, ale zanim szedłem do ulicy Wałowej, to
czułem zapach skóry, bo to była jedna, jedyna ulica, gdzie oni mieli przetwory ze skóry takie, wie pani. Nie wiem, co oni tam ściągali, z czego te skóry były robione. W każdym razie smród niesamowita, bieda, to sobie trudno wyobrazić, ile tej nędzy było. A czy wśród swoich znajomych, przyjaciół miał pan Żydów No, Weintraub. religijnych? Nie A to zasymilowanych? ciekawe pytanie pani mnie postawiła. Nie, to była wszystko inteligencja. No nie wiem, jak takiego pamiętam Kamila Weintrauba, poetę, który umarł w 1943 roku, ale chyba nie w getcie. A urodzony w 1916 roku, nawet jest w encyklopedii. On był tłumaczem. Pamiętam, mieszkał na Chorzej wtedy, tak u niego byłem wzorkiem w tego jego mieszkaniu, ale mówił takim językiem, że nic nie mogłem zrozumieć. On był poetą. Ale taki poetą awangardzistą. Wydawało mi się to. Ale wszystko. nie mógł pan zrozumieć, bo używał Nie, języka nie. poetyckiego? Nie, użyła takiego języka, wie pani, tego języka, jakby mówił wierszem. No. No to wydawało mi się, wtedy myślę sobie, co on wygaduje, bez składy, bez ładu, no to był dobry poeta, okazuje się. Ja tego nie rozumiałem. Zwyczajnie, po prostu, zwyczajnie świecie. No tak, wie pani, co chwilę coś się przypomina. No tak. No ten Weintraub mi się przypomniał. Ale on był religijny właśnie? A może nie wiem. A wie pani, to pytanie to jest, nie wiem. Natomiast pamiętam, że kiedyś tam Strzelecka, to wtedy jak ona się nazywała? Chyba Zofia. Byłem do niej na Żoliborzu z wizytą, ona umarła 2 lata temu. To ona mnie kiedyś zaprosiła na jakieś takie spotkanie na ulicę Złotą. Pamiętam, że był jakiś taki wieczór, ale tam była właściwie tylko myśmy tylko we dwójkę byli. Ale takie jakaś zabawa była wtedy, pamiętam, to było sporo. Młodzi ludzie, moi takie 20 parę lat, byli Żydzi. Ale miłe towarzystwo było, wesoło było, zabawa była jakaś taka. Kto tam, wiecie, pomyślał, że to za parę lat się skończy takim dramatem. Także wszystko się działo, to jest przed wami, który jest ostatni świadek tego wszystkiego, co to widział doskonale, ma przed oczami nalewki. Pierwsza na lewo Nowolipki, druga na lewo Nowolipie, potem tam Plac Muranowski na prawo, poczta, gdzie głównie chodzili Żydzi. Kiedyś pamiętam, szedłem ulicą Krasińskiego, gdy wybuchła wojna wtedy. I podeszła do mnie jakaś wdówka i mówiła językiem, który stał się dzisiaj już językiem, jak się nie mówi dzisiaj po łacinie, to jidysz. To zaczęła powiedzieć, nic nie rozumiałem, ale mówiła w języku jidysz. No ostatni to był Singer, który napisał tekst swoje przepiękne, za Nagrodę Nobla, a on pisał w języku jidysz. A teraz nie mówi się tylko hebrajskim. Tak, także właściwie jidysz przestał za mego życia cała ta dzielnica mówiła wyłącznie w języku jidysz. Pisma ukazały się w języku jidysz. Wszystko było w języku jidysz. To znaczy nasz przegląd był po polsku wydawany. Nasz przegląd był po polsku. Zaraz. Pisma bundowskie niektóre były po polsku wydawane. Natomiast dużo pracy było żydowskiej. Jedna rzecz jest istotna, mianowicie o czym chciałem powiedzieć. Mianowicie, jak byłem dyrektorem muzeum, to uważałem, że moim obowiązkiem jest zorganizować wystawę pod tytułem Obecni wśród nas Żydzi polscy w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, naukowym, kulturalnym Warszawy. I tutaj wydałem wtedy katalog
Byłem tutaj wtedy, jak widać z tego, komisarzem wystawy, bo mi na tym zależało. I proszę pani, tych postaci tutaj to jest masę. Daj tylko przykład. Co byśmy, jakby nasza wyglądała kultura, gdyby nie było encyklopedii Olgerbranda. Uczestnicy walk wyzwoleńczych, Joselewicz, Gwardia Miejska, Aleksander Sochaczewski. U mnie w muzeum znajdowały się wszystkie obrazy Sochaczewskiego z Irkucka przywiezione z Kijowa. Była wielka uroczystość. Aleksander Sochaczewski, Krauschar, Perl, no co? Gottlieb. W którym roku ta wystawa się była Tę wystawę pokazywana? zorganizowałem. On nawet oprowadzała po tej wystawie, wie pani kogo? Panią Thatcher. Miałem przyjemność w 1993 roku, znaczy w rocznicę. Pragier. Proszę pani, a zaraz dojdziemy. No tutaj Czerniaków, no, straszne popełnił samobójstwo. Szymon Cyrkus, Helena Cyrkus. O, widzi pani, Helena Cyrkus, 902, moja szefowa, architekt urbanizacyjnej sekretarz grupy, prezes, to mówiłem w latach okupacji, proces na żywość, pracowni architektury urbanistycznej, moja szefowa, przy swojej szybczeniu budowlanym po wojnie w biurze odbudowy stolicy. Szymon, to co dał mi tą książkę, to przyjaźni, byłem architekt, urbanista, członek grupy formieniści polscy, blok, inicjatyw, człowiek, teoretyk grupy, prezes w latach okupacji, proces na żywość, pracowniach urbanistycznych, w jego pokoju potem mieszkałem. Wiśnicki. Handelsman Marceli, chodziłem na jego wykłady, Lauterbach, der Samuel Dingstein, Bigeleisen. No, proszę pani, duchownik, księgarze, wydawcy, Olgerbrand, którego wymieniłem. Lewenthal, o Lewenthala zabrałem do muzeum naszego oddziału, Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Zabrałem przepiękną bibliotekę, wspaniałą. Gdzieś znalazłem ją u jego rodziny na Pradze, Lewenthala. Klaczko, wielki uczony historyk. Słonimski, Korczak Janusz. No tak, Aktorzy. nazwiska. Węgierko Aleksander. A znałem, pamiętam Węgierkę na Hipotecznej. 41 umarł, 93. Pamiętam w Teatrze Polskim, byłem na jego, jak on grał, sztukę Bernarda Shaw, Pygmalion. I to był on, Dominiak, jak ona się nazywała? Ta aktorka. Niedawno umarła. To grała tą... Nina Andrzej? Nie. Teraz ta aktorka, która grała tą kwiaciarkę. A, Irena A, Kwiatkowska. Kwiatkowska. Co? Irena Kwiatkowska. Irena Kwiatkowska, nie? Nie Kwiatkowska, nie mogę sobie przypomnieć. Kompozytorzy Lewandowski, Minheimer, Sonnenfeld, Birnbaum, Melzer, Wertheim, no właśnie. Ach, to jest kompozytor, pianista. Panie Gold Januszu, i ponieważ, Karasiński. ponieważ Aktorzy, zbliża tak. się nasz Lewandowski. czas, Co? wyznaczony przez Pana czas, ja bym chciała zadać jeszcze jedno pytanie. Ponieważ, Nie, to nieważne, to może być tu troszeczkę dłużej. ponieważ za pół roku będzie Pan obchodził wspaniały jubileusz.
dziesięciolecia. Zawsze się cofam do tyłu. I jest to rzeczywiście wyjątkowa. No nie wiem, czy Sprawa. doczekam, no zobaczymy. To wszystko na to wskazuje. Zawsze to na to wskazuje. Bo jeszcze głowa pracuje, tak? Przypomina sobie. Niesamowicie to głowa pracuje. Tak, to przez panią, że sobie przypomina różne rzeczy. Chciałam zapytać, jak pan poet, bo ponieważ ma pan tak ogromne spektrum oglądu polskiej historii, Tak. chciałam zapytać o to, jak pan patrzy na dzisiejszą Polskę. Co pan myśli o Polsce dzisiaj? Źle. Ze smutkiem. Mhm. A co pana najbardziej smuci? To, że nic się nie zmieniło w naszej historii, nic się nie zmieniło. Ciągle tkwi w liberum veto, ciągle, tak jak za Sobieskiego, a cóż to jest za tam Sobieski, kto to jest Sobieski? A Radziwiłł, to jest pan. A Sobieski? A Poniatowski? Kto to jest Poniatowski? Proszę pani, w XVIII wieku, przez cały XVIII wiek ani jednego nie było Sejmu, wszystkie były zerwane. Ktoś wystarczy, że powiedział liberum veto. Koniec. Nie ma żadnej tej uchwały dotyczącej wojska i tak dalej, i tak dalej. A co się zmieniło? Co się zmieniło? To teraz ktoś mówił niedawno. Ktoś w Ameryce powiedział niewłaściwe zdanie o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Tak? Tak, w Polsce. W Polsce ktoś powiedział. Nie, w Ameryce, Aha, w Ameryce. w parlamencie. Mhm. To on musiał przeprosić, bo był z przeciwnego obozu. Musiał przeprosić jego osobiście za to, że użył nieważnego słowa, bo władza, szanowna bez względu na to, ponieważ została wybrana oficjalnie, jest głową państwa, wyraża mu się szacunek. Na tym polega demokracja. Więc wobec tego u nas ciągle jest sytuacja taka chwiejna, że ta demokracja może się zawsze prowadzić w taką, znaczy może być wzorem dla nas to, co się stało na Węgrzech, że nastąpi tutaj znaczy coś w rodzaju, wie pani, takiego braku równowagi sił, no i nieposzanowania wzajemnego. Więc po prostu, wie pani, język, którym się w tej chwili mówi, to są rzeczy takie, które były nie do pomyślenia. Już nie mówię przed wojną nie do pomyślenia. Nie były, ale ja w tej chwili nie określam, że tego, ale generalnie biorąc, jak w telewizji słucha, to tam pan kłamie, pan wrze, nieprawda i tego. To jest taki normalny język, który jeszcze uznany jest za przyzwoity. Także jestem pełen niepokoju o to właściwie, że coś w naszej naturze Polaka jest takiego, że na przestrzeni naszego całej historii, no może to się skończyło za Stanisława, za Jagiellonów. Od Jagiellonów już w XVII wieku, proszę pani, były próby rozbioru Polski. Już były próby rozbioru Polski. Także właściwie ta nasza demokracja tak zwana, to była właściwie w gruncie rzeczy anarchią. I właściwie, proszę pani, Rokosz Zebrzydowskiego, nieposzanowanie władzy króla Zygmunta III, Rokosze co chwila jakieś występowały. Także właściwie ja nie wiem, czy nie tkwi w naturze Polaka właściwie coś w rodzaju jakiejś takiej, że anarchia jest ponad prawem. I to mnie właśnie ciągle martwi, niepokoi, jako człowieka, który przeżył, nie pani powiada sporo. Proszę pani, więc wobec tego ja patrzę z perspektywy dosyć odległej na te sprawy i przypominam sobie, że na przykład nasi ministrowie przedwojenni, no to
ta kultura, która... Co, wie pani, to ciekawą rzecz powiedział tutaj Tatarkiewicz w swoich wspomnieniach, że, i jego żona też, że ciąg kulturowy został przerwany. Bo na czym polega? Ja miałem w muzeum swoim takiego portiera, nazywał się Kapuściński. I proszę pani, on był przed wojną taki, jak się nazywa, u takiego pułkownika, czy u kogoś takim chłopakiem do posług, buty czyścił i tak dalej. Ale od niego się wzór miał, jak się trzeba zachować. On się zachowywał tak jak ten pułkownik, wie pani. I teraz nastąpiła taka historia, że został przerwany ten ciąg kulturowy i nie ma wzorców do naśladowania, bo ktoś musi być autorytetem. Więc jeżeli autorytety takie, które zostały zniszczone w czasie wojny, czego nie dokonali jedni hitlerowcy, to dokonali to bolszewicy. Wymordowali naszą całą inteligencję, czy zostały jeszcze resztki w postaci Tatarkiewicza, Kotarbińskiego, Lorenza i tak dalej. I teraz oni już umarli. I przestało być wzorce, które byłyby wzorem do naśladowania. I wobec tego, że został przerwany ciąg kulturowy, który trwał, prawda? I ja mówię o tej inteligencji w tej chwili, a nie o tej, znaczy, ja nie daję za przykład Żebrzydowskiego i tego właśnie, co u nas jest, to tkwi w szeregu pokoleniach, ta sprawa tego nieposzanowania władzy, generalnie biorąc. No to jest w tej chwili cecha narodowa się okazała. Cecha narodowa. Tak się o tym myślę, że to coś w tym jest, proszę pani, bo jak patrzę na ten XVIII wiek, znaczy XVII, może XVIII wiek, XVII, może tak, no to właściwie nie widzę różnicy specjalnie wielkiej. No. No i wtedy się skończyło czym? Też często były potocki bronicy, prawda, którzy potem doprowadzili do upadku Polski, prawda? Tego się boję. Bo w istocie rzeczy, na czym rzecz polega cała sprawa. My jesteśmy między dwoma kamieniami młyńskimi. Jeden kamień młyński to są Niemcy, drugi kamień młyński to jest tego. I ta biedna tutaj Polska Pokój przejściowy. Tak. Trzeszczy. Więc jeżeli my nie będziemy sami sobie silni, tylko będziemy też zmierzali ku rozkładowi, no to nie potrzeba nawet siły żadnych tych kamieni, tych młyńskich, żeby się to wszystko rozsypało znowuż. Także właściwie na dobrą sprawę bardzo patrzę na to wszystko pesymistycznie i jeszcze raz powtarzam, czy to nie jest cecha narodowa, która nas różni od Czechów, od Słowaków, którzy mają swoją zachowaną piękną stolicę, a my I dystans do siebie. my jesteśmy ułani. A czas My PRL-u? jesteśmy ułani, malowane dzieci. A czy nie sądzi pan, że ta niechęć do władzy jest też bardzo, bardzo się jakby ugruntowała w czasie PRL-u? Co? Ta społeczna niechęć do władzy. Jakby PRL tutaj odegrał dużą rolę. No oczywiście, że tak. No jak to? Proszę pani, ja myślę, że nawet, wie pani, ja często nad tym myślę, czy ci ludzie, którzy w istocie zostali wychowani w PRL-u, to oni nie myślą tymi kategoriami, wie pani? Bo mimo woli, jeżeli ktoś dorasta w jakimś klimacie, w jakimś tego, ja na szczęście wychowany zostałem i dojrzałem przed wojną i na to wszystko inaczej patrzę. Natomiast to pokolenie, które w tej chwili funkcjonuje, to oni wszyscy właściwie na dobrą sprawę swoje szkoły, studia, historia, która była zafałszowana przez w istocie rzeczy. Moja córka, która jest w Kanadzie, powiedziała, że nic nie mogła zrozumieć z tego, co
uczyli w historii, bo to było jedno wielkie zakłamanie. Prawda? Bo ze mną co innego rozmawiałem, to w szkole i co innego mówili. Prawda? Więc mi się zdaje, że ja podejrzewam, że pewna mentalność, która podświadomie tkwi w ludziach, którzy są zdecydowanie, słusznie, negatywnie do tego okresu, to jednak, ponieważ wyrośli w określonym klimacie, w określonej sytuacji politycznej, to ona mimo woli w nich tkwi. To jak immanentnie po prostu. To są takie sprawy, które są, wie pani, gdyby nie było tego okresu Polski Ludowej, to na pewno było wszystko inaczej wyglądało. Natomiast wychowanie odegrało swoją rolę. Ja bym jeszcze o 68 zapytała, bo pan mówił, tak, mówił pan, Proszę, że w 68 Właśnie, co? mówił pan, że w 68 roku jakoś potem trafił pan do Rady Naukowej Żichu, a w ogóle czy ten marzec 68 i potem ta emigracja Żydów polskich, którzy byli w zasadzie zmuszeni, żeby wyjechać z Polski, czy pan to jakoś obserwował, był jakoś aktywnym uczestnikiem, miał pan znajomych żydowskich, którzy musieli wyjechać? Dużo, oczywiście. Ten, jak się nazywa, Wiedza i Życie, redaktor Wiedzy i Życie, nie pamiętam, potem pojechał, był profesorem we Francji. No to przecież to są rzeczy takie, które, wie pani, są absolutnie nie do przyjęcia. Przecież to było coś strasznego. Ja miałem takiego kolegę, który codziennie odprowadzał nas z dworca gdańskiego, tych, którzy wyjeżdżali, mając bilet w jedną stronę, paszport w jedną stronę tylko. Myśmy stracili właśnie w tym okresie czasu bardzo twórczej inteligencji. Ford. Wystarczy, prawda, do dzisiejszego dnia jego Krzyżacy, przecież to jest dzieło sztuki takie. On potem wyjechał do Danii i tam zagryźł się, umarł właśnie z tego wyjątkowo wartościowy człowiek. Także to zbiorowe prześladowanie, wie pan, to jest, można mieć do kogoś pretensje jakoś, ale nie można mieć do całej, tak powiem, klasy określonej. To są rzeczy, które się nie mieszczą w głowie. Nie wie pani, to co ja przeżyłem w tym okresie czasu, to można. Ja porównywuję do okresu okupacji. To było moje przeżycia osobiste, to były tak jak w okresie okupacji. Panie Boże, daj spokojną przeżyć nos, bo nigdy nie wiadomo było, którego dnia przyjdzie gestapo, ale było nie wiadomo, idziesz ulicą, a ciebie aresztują, rozstrzelają następnego dnia. Gips na usta nałożę, żeby się krzyczeć. Także właściwie to są takie sprawy, które właściwie przynoszą nam wstyd. Nie tylko Polakom, ale w skali międzynarodowej. Mój szwagier był wtedy wiceministrem spraw zagranicznych, spraw tych nie zagranicznych, tylko handlu zagranicznego, a potem przez okres krótki był ambasadorem 3 lata w Belgii. Akurat w tym okresie czasu, 68, ale był wychowany w kulturze angielskiej. Właściwie on w większym stopniu był Anglikiem, bo większość on był przed wojną dyrektorem Pagedu, taki handel drzewem. Miał swoje biuro w Londynie i tam przesiąkł pewnymi takimi zwyczajami, które zaszczepił potem w Polsce i pamiętam, że jak było u niego przyjęcia, to przychodziła też taka wizyta, bardzo dużo inteligentnych ludzi, ale był 5 o'clock, godzina 5. Punkt 5 przychodzili, tam 5 czy 6 osób, była bardzo interesująca rozmowa. Punkt 7, do widzenia, żegnamy. Siostra przygotowała zawsze jakąś dobrą kawę czy herbatę, 2 ciasteczka czy 3 ciasteczka. To było wszystko. A on był właśnie w klimacie tym żył. Zresztą potem, jak pani mówiłem, był na Bliskim Wschodzie, tam zajmował się tym. Także właściwie był taki właściwie na pół Anglik. Także, proszę pani, podsumowując, liberum veto trwa w innej postaci.
ze żydowskiego. Te wydarzenia, które związane były z tym, z czasami Zygmunta III, one ciągle jakąś odbijają się czkawką. Nie wiem, czy ciągle myślę o tym, czy to nie są cechy narodowe. To byłoby straszne, gdyby tak było. Ale moja rozmowa była z paniami dosyć szczera.